Witamy wszystkich serdecznie na pierwszym seminarium organizowanym przez Wyższą Szkołę Logistyki i Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Seminarium zatytułowane Cyberhigiena i cyberochrona w oświacie i kulturze. Ja nazywam się Maciej Stajniak i na co dzień jestem prorektorem Wyższej Szkoły Logistyki, uczelni, która od ćwierć wieku zajmuje się kształceniem tylko i wyłącznie logistyków. I postanowiliśmy wchodzić w nowe obszary, które tak naprawdę wymusza praktyka gospodarcza, które wymuszane są przez europejską politykę, przez przemysł 5.0, przez gospodarkę cyfrową. Stąd wchodzenie w obszarów cyberhigieny i cyberochrony tak naprawdę jest potrzebą czasu. Zajmujemy się tak naprawdę kształceniem logistyków na potrzeby gospodarki. Przyjęliśmy praktyczny model kształcenia, rezygnując z ogólnoakademickiego. Stąd przywiązanie do pewnych aspektów związanych z bezpieczeństwem ochrony danych osobowych, związanych z ochroną w ogóle procesów logistycznych łańcuchów dostaw jest w zasadzie potrzebą czasu i to jest obszar, w który musimy wejść, podobnie jak będą musiały wchodzić instytucje oświaty, jak również kultury, bo taka jest potrzeba czasu, takie są wymogi przepisów europejskich, do których tak naprawdę każda instytucja musi się dostosować. Szanowni Państwo, naszymi dzisiejszymi prelegentami będą pan Konrad Komornicki, zastępca prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Witamy bardzo serdecznie. Również serdecznie witamy panią Darię Bartnicką, wykładowczyni, audytorkę i członkini Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Również serdecznie witam panią Katarzynę Saks, również wykładowczyni, ekspertkę zarządzania w instytucjach kultury. A naszym pomysłodawcą tego seminarium i jednocześnie dzisiejszym moderatorem będzie pan dr Jarosław Feliński, prezes zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Ochrony Danych Osobowych, który jednocześnie będzie już w dalszej części gospodarzem naszego dzisiejszego spotkania. Jak ważne są to problemy, które będą poruszane, jak one powinny być stawiane na piedestał w instytucjach oświaty i kultury, dowiemy się na tym seminarium. Kiedy powstał pomysł tego seminarium, w zasadzie podchodziliśmy sceptycznie do tego zagadnienia, sądząc, że w zasadzie w logistyce my wszystko wiemy, bo przecież od ćwierć wieku kształcimy logistyków i wszystkie przepisy, wszystkie normy są nam znane, bo przecież wszystko, co jest dostarczane, wszystko, co jest dostarczane przedsiębiorstwom, konsumentom każdego dnia jest obwarowane różnymi przepisami prawnymi, na których my się znamy. Jednak tutaj po dłuższej dyskusji okazało się, że braki naszej wiedzy, zagrożenia, które z tej niewiedzy mogą wyniknąć, są tak ogromne, że postanowiliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem Inspektorów Ochrony Danych Osobowych takie seminarium zorganizować, żeby podzielić się jednocześnie tymi wątpliwościami, które narosły w toku tych naszych dyskusji, korzystając sami z ogromnej wiedzy, z którą będziemy mogli się tu dzisiaj zmierzyć, a jednocześnie, żeby podzielić się z innymi instytucjami, przedsiębiorstwami, czy też instytucjami oświaty i kultury. To tyle słowem wstępu. Przekazuję głos panu doktorowi Felińskiemu, prezesowi zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Ochrony Danych Osobowych, o poprowadzenie dalszej części seminarium. Dzień dobry Państwu. Szanowny Panie Profesorze, Panie Kanclerzu, w imieniu całej naszej społeczności stowarzyszenia dziękuję za organizację, za przyjęcie tego pomysłu do realizacji, ale nade wszystko dziękuję drogim prelegentom, dyskutantom, którzy narzucą tutaj tempo absolutne w czasie dzisiejszego spotkania i wypowiedzą się w kwestiach ważnych. Dlaczego my w ogóle zajmujemy się cyberhigieną i cyberochroną? Jaka jest różnica pomiędzy tymi pojęciami? A co więcej,
utrwaliła się od pewnego czasu też pewnego rodzaju higiena cyfrowa. I czy to jest to samo? Czy ta cyberhigiena i cyberochrona to jest rzeczywiście synonim, czy to są różne obszary? Podobnie zresztą jak dane osobowe, wizerunek, dobra osobiste i prywatność. Tutaj też się pewne rzeczy pozacierały. Liczę na to, że państwo, pan prezes i pani audytorki doświadczone będą mogły przedstawić, bo z punktu widzenia placówek, bo dla takich jednostek przygotowane zostało to dzisiejsze seminarium, z punktu widzenia placówek oświatowych i instytucji kultury w szczególności, trzeba dostrzegać przede wszystkim to, że szkoły łączą się niejednokrotnie we współpracy z domami kultury, z muzeami, z filharmoniami, z teatrami. Dzieci rozwijają się w szkołach artystycznych, które są odrębne od szkół takich tradycyjnych. No i w związku z tym, kiedy rozmawiam, bo też współpracuję z wieloma jednostkami zarówno kultury, jak i oświaty, zadawane jest mi proste pytanie, a czymże jest to takie brzmiące trochę tajemniczo NIS-2? I w rozwinięciu oczywiście, ja podkreślam, że to jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego, która oczywiście będzie mówiła o wspólnym, wysokim poziomie cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej, co też zdeterminuje polskie przepisy prawa do zmiany. I tu chciałbym zapytać pana prezesa przede wszystkim, jak urząd dostrzega to nowe NIS-2? Czy to jest coś takiego jak RODO, o którym wszyscy wiedzieli, które dość mocno przekształciło naszą świadomość i organizację? Czy NIS-2 będzie podobnym w ocenie urzędu regulatorem? No bo przecież jeżeli te dane będą gromadzone w jakichś narzędziach technologicznych, to siłą rzeczy jakoś ten NIS-2 w szkole i w teatrze, i w filharmonii trzeba będzie zagospodarować. Proszę o pana opinię. Już ruszamy, tak? Tak. NIS-2. No, NIS-2 jest już dyrektywą, która została przyjęta kilka lat temu. To nie jest jakiś nowum, ono jest uzupełnieniem tej dyrektywy, czy nową dyrektywą, która wcześniej obowiązywała, dyrektywa NIS 1. Czy to jest, nie, no to jest w jakiś sposób kontynuacja rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Mówiąc kolokwialnie oczywiście, szanowni państwo, no, gdyby zostało przyjęte RODO w 2016 roku i przypomnę, było takie 2 lata na przystosowanie się i wdrożenie przepisów tegoż rozporządzenia, no, troszeczkę mieliśmy inną sytuację cyfrową na świecie, tak? Nikt nie mówił tam o sztucznej inteligencji, choć oczywiście sztuczna inteligencja rządzi się odrębnym aktem unijnym o sztucznej inteligencji, który też na naszym gruncie będzie implementowany. Natomiast no, wtedy RODO, które jest w mojej ocenie uniwersalne, bo proszę zwrócić uwagę, że przepisy rozporządzenia się nie zmieniają, będzie parę takich elementów deregulacyjnych, natomiast NIS-2 jakby odpowiada na wyzwania cyfrowe i jest jakby takim uzupełnieniem, mówiąc kolokwialnie, RODO, bo odpowiada na te wyzwania właśnie cyfrowe. My czekamy na NIS-2 w naszym kraju. Szanowni państwo, no, październik zeszłego roku był tym terminem, kiedy ten akt powinien być wdrożony w Polsce konkretną ustawą, czyli innymi słowy nowelizacją ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Z tego co wiemy, to już na Komitecie Stałym Rady Ministrów został już taki projekt przyjęty. Teraz jest w kolejnym jakby opiniowaniu, kolejne etapy przychodzi opiniowania. No i miejmy nadzieję, że wreszcie ta konstytucja cyberbezpieczeństwa w naszym kraju będzie przyjęta. Pani Katarzyno, współpracujecie z jednostkami, które są finansowane ze środków publicznych. Oczywiście to są te jednostki samorządowe, to są jednostki podległe innym strukturom, jako organizatorom, jako organom prowadzącym. Czy od października, czyli od tego 18 października 2024 roku przeprowadzone u was były w ogóle jakieś, albo były dostrzegalne dyskusje na temat zmiany ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, w którym, nomen omen, ustawodawca zaplanował, że jednostki sektora finansów publicznych staną się podmiotem
w nowej formie, czyli tak zwanym podmiotem kluczowym zgodnie z załącznikiem, bo będzie podział nieco inny, podmioty kluczowe i podmioty ważne i w zależności od tego, czy administracja ma świadomość, czy świadomość jest w teatrach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i czy w placówkach oświatowych i samorządowych też mamy coś podobnego. Oddaję pani mikrofon. Dziękuję bardzo. Ja przede wszystkim pracuję z podmiotami w ramach oświaty, troszkę mniej, jeżeli chodzi o podmioty w zakresie kultury. Natomiast przede wszystkim chyba takim najczęstszym zdaniem, a w zasadzie stwierdzeniem, które pada, to jest czekamy. To znaczy jest oczywiście świadomość, przynajmniej wśród tych podmiotów, z którymi ja pracuję, że dyrektywa NIS-2 obowiązuje, ponieważ powinna zostać wdrożona do polskiego porządku prawnego. Nie została wdrożona polską ustawą, więc powinniśmy stosować ją bezpośrednio, a więc mamy obowiązki dotyczące wdrożenia wymagań tej dyrektywy. Natomiast ze względu na to, że czekamy cały czas jeszcze na to ustawodawstwo polskie, to mam takie wrażenie, że jest to swego rodzaju może takie nieeleganckie określenie, ale wymówka, żeby jeszcze się troszeczkę wstrzymać z tym, żeby te odpowiednie zabezpieczenia wdrożyć. W mojej ocenie wynika to przede wszystkim z niewiedzy, ale też z pewnego rodzaju strachu osób, które zarządzają jednostkami pod kątem tego, czy my w ogóle wiemy, czego się od nas oczekuje. Jeżeli wiemy, czego się od nas oczekuje, to w jakim zakresie, w jaki sposób te zabezpieczenia należy zastosować i idąc dalej, jak to będzie wyglądało pod kątem kosztów. Dlatego bardzo wiele instytucji nadal dzisiaj czeka na tą ostateczną wersję naszej ustawy, żeby mieć większą pewność, co należy zrobić. Natomiast oczywiście są pewne przymiarki. Ja tutaj oczywiście ze swojej strony też się staram, żebyśmy te wszystkie kwestie omawiali i byli przygotowani. Rozmawiamy też i wykonujemy audyty w zakresie wykonania tej dyrektywy. Natomiast tak jak powiedziałam na początku, przede wszystkim to główne zdanie, które się pojawia, to jest czekamy. Ja też chciałabym dodać, że to zależy. To zależy od tego, jak w ogóle jest to zorganizowane w konkretnych instytucjach kultury, ponieważ ja spotykam się z taką praktyką, że bardzo często ochroną danych osobowych zajmuje się w instytucji przeszkolona na kilkugodzinnym kursie osoba, która pracuje tam na etat w ramach działu, nie wiem, księgowego, administracji i tak dalej. Wówczas w instytucjach takiej informacji często nie ma. Instytucje większe, które zlecają te zadania zewnętrznym firmom, specjalistom, tam ta świadomość się pojawia, aczkolwiek to też oczywiście zależy od tej osoby oddelegowanej do pracy w danej instytucji, ale jeśli chodzi o instytucje kultury, tutaj mamy tą gradację. Mamy instytucje państwowe, dla których organizatorem jest instytucja centralna, to znaczy na przykład ministerstwa i wtedy ta komunikacja z urzędem centralnym jest. Natomiast nie zapominajmy, że instytucje kultury są w każdej gminie, bo to są i instytucje wojewódzkie, i instytucje miejskie, ale również instytucje gminne, wiejskie i gminne domy kultury, ośrodki kultury. I tutaj nie jest najlepiej, bo im schodzimy niżej, tym ta świadomość jest mniejsza. Rozbijamy się o naprawdę proste, prowizoryczne problemy, o których mam nadzieję będziemy mówić, bo też myślę, że warto opowiedzieć o tym, że niektóre rzeczy, które kryją się pod skomplikowanymi sformułowaniami, definicjami, tak naprawdę są bardzo proste i do rozwiązania naprawdę w bardzo prosty sposób, tylko czasem musimy zdjąć tą kurtynę trudnych sformułowań, paragrafów, nazw, które nas często odstraszają i wtedy zobaczymy, że pewne rzeczy będą proste do wdrożenia, ale mam wrażenie, że im schodzimy niżej do tych instytucji, tym ta świadomość jest mniejsza, a tak naprawdę oddziaływanie jest w tych najniższych instytucjach, bo jeśli mamy instytucję państwową, operę o budżecie kilkaset milionów i tak dalej, do której przychodzą setki osób, ta instytucja jakby oddziałuje w mniejszym zasięgu niż jak złączymy wszystkie gminne, wiejskie ośrodki kultury i jeśli sumujemy liczbę osób, które korzystają z oferty dedykowanej przez te instytucje i tutaj najlepiej nie jest.
Ja myślę, że tytułem uzupełnienia fajnie by było żyć w kraju, w państwie, w którym jest taki przewodnik, prosty przewodnik, prosto nam powie, tak, ja chcę wymieniać krajów, których to jest, jakie instytucje podlegają pod NIS 2. I na dobrą sprawę, czy szkoła prywatna podlega pod NIS 2? To pytanie możemy sobie zadać. I chętnie by sektor prywatny chętnie by usłyszał odpowiedź, czy podlega, czy nie. Czym się różni szkoła prywatna od szkoły publicznej? Że tak powiem, sektorem właścicielskim tylko i wyłącznie. Natomiast podlega tym samym wymogom edukacyjnym, przetwarza te same dane i tak dalej. Czy te kryteria ilościowe, finansowe i tak dalej, jakie mają zastosowanie do instytucji kultury i sztuki? Jakie mają zastosowanie właśnie do wyższych uczelni, do placówek oświatowych, instytutów badawczych? Czy ktoś taki przewodnik kiedyś napisał, pokazał i tak dalej? Kawa na ławę, jak to się mówi. Bo nie każdy jest, ja to na każdej konferencji powtarzam, nie każdy jest prawnikiem, nie każdy jest informatykiem. Tutaj pani wspomniała o inspektorach ochrony danych osobowych. No ale jednak NIS 2 to jest największym obszarem, to jest tak zwany cyber, czyli obszar cyfrowy. Obszar cyfrowy. Kwestie finansowe, jak są przygotowane te instytucje. I znowu będzie lotnik kryj się, szanowni państwo. To nie jest dobre podejście do filozofii państwa. Dyrektywa NIS 2 od kilku lat już jest przyjęta przez ciała Unii Europejskiej. I państwo polskie powinno ją przynieść w połowie października 2024. Był czas na stworzenie określonych przewodników. Był czas było bardzo dużo konferencji, bardzo dużo seminariów, spotkań i tak dalej. Ale czy ktoś może mi pokazać choć jeden przewodnik, szczególnie po instytucjach, placówkach oświatowych, szkołach, czy ta placówka podlega NIS 2, czy nie podlega i w jakim zakresie? Dziękuję bardzo. Tam to, co wspomnę jeszcze, no jest kwestia, czy placówka czy szkoła jest tym podmiotem ważnym. Na jakiej zasadzie jest ważnym? Czy jest ten uproszczony model stosowania wymogów wobec podmiotów ważnych? I chcę jasno powiedzieć, nie wiem ile nas osób słucha, widzi, szanowni państwo, w szkołach nie ma tej świadomości. Naprawdę nie ma tej świadomości. Ale to nie winię za to szkoły. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie prezesie, dziękuję paniom. Daria wspomniała o tym, że czekają. Czekał tatka latka i tak mu wyszło. Pan prezes, ja się bardzo cieszę, że pan podkreślił, że NIS 1 to było, a NIS 2 tylko uzupełnia. I mówi pan o jednej rzeczy. Oni nie mają tej świadomości. Pytanie Oczywiście katalog tych podmiotów się zmienił trochę, tak? I NIS 1 się skupiał bardziej na reagowaniu na incydenty, tutaj na ocenie Dokładnie. ryzyka, minimalizowanie tych zagrożeń, oczywiście też reagowanie, określonym raportowaniu. My chcemy powiedzieć, że pracujemy nad fajnym rozwiązaniem, czyli chcemy, żeby taki przedsiębiorca, placówka oświatowa, ci, co podlegają w określonych zasadach i są podmiotami kluczowymi bądź ważnymi, też nie było kolędowania po instytucjach co do zgłaszania incydentów, bo nie każdy incydent, który należy zgłosić, dotyczy ochrony danych osobowych. Dokładnie. I to nie może być tak, że taki przedsiębiorca, placówka kolęduje po różnego rodzaju urzędach, czy to UKE, UOKiK, czy UODO. Nie, ona chce mieć po prostu jeden formularz, który ma określone interfejsy i określoną ścieżkę i jest przesyłany zgodnie z zachowaniem niezależności organów państwowych do tychże organów. Czyli system S46, on jest przewidziany w NIS 2, żeby to był jedno tak zwane okienko, a nie, że tutaj kolędują poszczególne przedsiębiorstwa, tu zgłaszają do UOKiK-u, tu do UKE, tu do UODO. Powinno być jedno okienko i system sam poprzez zaznaczanie określonych pól powinien dany incydent zgłaszać w trybie do 72 godzin. Tak? Ja myślę, że to co pan prezes powiedział, przy zachowaniu pełnej niezależności, pełnej jakby odseparowania pewnych informacji, które należą się do właściwego organu oczywiście.
A co więcej, nawet po pewnych objawach, bo przecież jeżeli algorytmy wybierają pewne objawy i pewne działania, to nawet przy użyciu teraz absolutnie modnej sztucznej inteligencji i GPT-czatu, przecież one mogą rozpoznawać i klasyfikować, rozrzucając pewne zjawiska czy zdarzenia na incydent tego typu, tego typu, tego typu. I ten jeden klik, o którym pan wspomniał, dla mnie to by było marzenie. Dlatego, że znowu pytanie do wszystkich państwa, czy w tych placówkach... Prace trwają, to nie jest tak, No, że tak, i ja miejmy wiem, nadzieję, że wiem, niebawem prace trwają wśród najwersji. przetniemy czerwoną wstęgę, tak? Siódma wersja, jak wiemy, i tutaj jest takie naturalne pytanie, bo przecież pan prezes ma absolutnie bogate doświadczenie we współpracy z rozmaitymi jednostkami, panie też, sam gdzieś tam od czasu do czasu bywam. Ale spotykam się z czymś takim. RODO to była taka rozbudowana biurokracja gdzieś tam i nadmiarowość i pamiętam słowa pana prezesa z konferencji. Napiszcie to sobie prostym, czytelnym językiem. Przestańcie backdoorsować i influencerować i coś podobnego robić, żeby ten pracownik na dole, o czym pani Katarzyna też powiedziała, żeby on zrozumiał i prosto wykonał to, co trzeba i tu będzie skuteczność. Ale to UKSC nowe i NIS-2 jakie w Państwa ocenie? No bo mówicie, że oni się na razie nie przygotowują, ale czy dostrzegalne są jakieś zyski dla tych instytucji? No bo ja za chwilę zadam kolejne pytanie, które się będzie odnosiło bardziej do tych narzędzi, z których korzystają. Ale czy ci szefowie w ogóle i czy Państwo dostrzegacie zysk dla szkoły, dla instytucji kultury, dla filharmonii, dla bogatego teatru, dla Opery Narodowej? Co im to tak naprawdę może dać? Jakieś nowe zarządzanie procesowe, nowe możliwości wykorzystania? Pani Katarzyno, jakby pani może była pierwszą, która nam to przedstawi. Tak. No, obowiązek i tylko kary. I tylko kary. Ale być może gdzieś między wierszami jakiś ten zysk dostrzeżemy albo szansę. Ja myślę, że w ogóle od podmiotów publicznych powinniśmy dążyć do tego, by podmioty publiczne miały zaufanie ludzi. I myślę, że wdrożenie tych nowych zasad, dostosowanie się do współczesnego świata, realizacja pewnych procedur, zabezpieczenie pewnych rzeczy w sposób odpowiedzialny sprawi, że osoby korzystające z placówek, czy rodzice dający dzieci do szkoły, uczniowie, ale też osoby uczestniczące w życiu kulturalnym będą miały po prostu do tej instytucji zaufanie, będą czuły się tam bezpiecznie, a pozwolę sobie może górnolotnie, ale zaryzykować stwierdzenie, że kultura i oświata to naprawdę dwa kluczowe elementy w sytuacji kryzysu, jakby i trudnej sytuacji państwa. No jednak musimy mieć bardzo silne, wykształcone społeczeństwo, jednocześnie świadome swojej państwowości, tożsamości, kultury. I jest to bardzo duża odpowiedzialność w instytucjach kultury, przede wszystkim, żeby zrozumiały, iż ciąży na nich pewna odpowiedzialność i muszą dążyć do zaufania, by ludzie wiedzieli, że w tym obszarze są bezpieczni, ich dane, informacje są zabezpieczone. I myślę, że to, o czym głównie powinniśmy tutaj rozmawiać i dyrektorzy, o czym powinni głównie myśleć, to by pracowali, by po prostu ich jednostka kojarzyła się właśnie z tym, że jest to miejsce, w którym możemy zaufać, do którego możemy się udać, do którego zostawiamy nasze dziecko i wiemy, że to dziecko jest bezpieczne, bez używania trudnych słów, górnolotnych sformułowań. Rzeczy najprostsze są obecnie dla nas najważniejsze i tutaj bym mówiła o zaufaniu. A ja chciałam zacząć od tego, tak naprawdę, jaki jest cel tych regulacji, dlatego że dzisiaj bardzo dużo używa się krótkich sformułowań, NIS-2, ustawa o krajowym systemie RODO, natomiast ludzie bardzo często nie wiedzą, co się za tymi pojęciami kryje i tak naprawdę jaki był cel wprowadzenia tych regulacji nie tylko na poziomie naszego państwa, ale przede wszystkim na poziomie przepisów unijnych i z czego tak naprawdę te regulacje wynikają. Jak Państwo doskonale wiecie, żyjemy w bardzo dynamicznie rozwijającym się świecie, przede wszystkim świecie cyfrowym i ten świat cyfrowy nie tylko nie omija zarówno jednostek oświatowych, jak i kulturowych, ale tak naprawdę myślę, że w bardzo wielu obszarach wspomaga te działalności. I tak naprawdę
Celem tych zapisów było narzucenie oczywiście pewnych obowiązków, ale w zakresie temu, żeby przyjrzeć się naszej instytucji, naszej działalności, w jaki sposób ją prowadzimy i czy robimy to w sposób bezpieczny, czy robimy to w sposób uporządkowany i czy tak naprawdę realizacja naszych celów naszej placówki jest realizowana właśnie w sposób bezpieczny dla tych wszystkich osób, których dane przetwarzamy. A przecież mówimy tutaj w szczególności oczywiście o danych dzieci, ale tak naprawdę przy ogromnej ilości Polaków i mieszkańców tego państwa i bardzo często, zwłaszcza im niżej schodzimy, jeżeli chodzi o te jednostki, zapominamy, że tak naprawdę dzisiaj w tym świecie cyfrowym tworzymy system naczyń połączonych. Dzisiaj nie jest tak, że mały wiejski ośrodek jest samotną wyspą, dlatego że dzisiaj pracując w różnego rodzaju systemach, które są połączone, tak naprawdę tworzymy przeogromną bazę informacyjną, z której korzystamy wszyscy i która jest bardzo mocno podatna na różnego rodzaju zagrożenia. Więc tutaj myślę, że takim pierwszym elementem, od którego trzeba byłoby zacząć, to właśnie zastanowienie się, w jaki sposób mogę podejść do tych przepisów, aby przede wszystkim uporządkować pracę mojej instytucji, dlatego że to jest podejście dzisiaj tak naprawdę dzięki tym przepisom bardzo mocno holistyczne. I ze względu na to, że te przepisy tak naprawdę powstały w oparciu przede wszystkim o istniejące zagrożenia i zabezpieczenie się przed kolejnymi zagrożeniami, to pamiętajmy o tym, że tego typu rozwiązania zawsze niosą szanse. I na początku często się wydaje, że te szanse wcale nie są spektakularne, bo kojarzą nam się z obowiązkiem, z dokumentami, przygotowaniem jakichś rejestrów, szkoleniami. No, nie jest to coś, co w takiej pierwszej myśli jest atrakcyjne dla tych podmiotów. Natomiast tak naprawdę dopiero po pewnym czasie, kiedy widzimy ten coraz wyższy stopień uporządkowania, bezpieczeństwa, okazuje się, że praca w takich warunkach jest bardziej komfortowa dla samych pracowników. Wpływa, jak tutaj zostało powiedziane, również na to, w jaki sposób nasza placówka jest postrzegana i finalnie przekłada się na to, że zapewniamy większe bezpieczeństwo cyfrowe nie tylko na gruncie naszej instytucji, ale w sposób dużo bardziej globalny. Serdecznie Państwu za wypowiedzi, ale ja jeszcze ten temat tej świadomości chciałbym rozłożyć na drobniejsze szczegóły. Otóż Państwo generalnie wypowiedzieli się w tej kwestii tej małej świadomości, niepełnego przygotowania kierownictwa jednostki i tym, że prace trwają, chociaż wspominany NIS 1, NIS 2, do tego powinniśmy przywyknąć. Co więcej, nawet te przepisy i nasza poprzednia, znaczy obecnie obowiązująca jeszcze ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, bo przecież mówimy o cyber. Ona nakłada obowiązki audytowe, bo przecież pani wspomniała o tym, że to jest jakaś weryfikacja tego, co mamy. I teraz ja się tak zastanawiam, dyrektorze, gdybym mnie zapytał, co mam robić, to powiedziałbym, dyrektorze, no ale audyt to nie musi być wtedy, kiedy wchodzi ta ustawa, która ma wejść nowa, tylko audyt zróbmy sobie może jakiś porządkowy teraz w niektórych wybranych obszarach. Sprawdźmy umowy na przykład z dostawcami naszych zewnętrznych usług. Choćby taki serwis teleinformatyczny, który jest wykonywany przez jednoosobową działalność gospodarczą. I tutaj mam do Państwa znowu takie zapytanie. No dobrze, jeżeli będzie tak, jak Pan Prezes powiedział, ktoś napisze poradnik, wydzieli, szkoły powszechne są takimi i takimi w tej grupie, szkoły artystyczne są takimi i takimi, szkoły branżowe są takimi i takimi, szkoły specjalistyczne o zupełnie innym profilu są takie, no bo przecież jest różnica między szkołą powszechną a artystyczną nieobowiązkową. No i tu już jest dylemat, ale środki publiczne mają i jedni i drudzy. Więc odpowiem dyrektorowi, jesteś takim podmiotem, kogo powinniśmy zaangażować i czy teraz jako ten podmiot, który angażuje na przykład jednoosobową działalność gospodarczą, technika teleinformatyki, który ma dostęp do wszystkiego u nas, penetruje nam wszystkie systemy, jakimi dysponujemy, czy jego też będzie wiązał ten przymus? No bo wiemy, że w RODO występuje przetwarzanie w imieniu, są umowy, są gwarancje, jest inspekcja, możemy wiele takich rzeczy. Czy tutaj też ma się to obciążenie tak przełożyć? Jakby Państwo to rekomendowali? Panie Prezesie, może 2 zdania na ten temat. Tak, łańcuch dostaw, szeroko pojęty łańcuch dostaw
Na to powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, tak? Gdzie może być to najsłabsze ogniwo, tak? Weryfikacja podmiotu jest możliwa, są dostępne ku temu narzędzia. Oczywiście, jeżeli mówimy o jednoosobowej działalności gospodarczej, my nie wymuszamy przecież na tego typu podmiotach świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, dostępu do informacji niejawnych, bądź że mają określone poświadczenia bezpieczeństwa do określonych klauzul, gdzie tutaj już pewna weryfikacja prowadzona przez służby wobec danej osoby, jeśli chodzi o poświadczenie bezpieczeństwa, bądź świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego wobec podmiotu, no tego nie wymagamy, choć zależy od jakiego podmiotu i czy dotyczy infrastruktury krytycznej, ale my się skupiamy tutaj jakby, rozumiem, na placówkach oświatowych, więc jest to bardzo, bardzo ważne, żebyśmy tego partnera mieli wiarygodnego. Natomiast ta świadomość, o którą pan prezes pytał, i budowanie tej świadomości no jest bardzo, bardzo ważne. Ja nie mówię, żeby ze szkoły bądź placówki oświatowej, instytucji kultury robić Pentagonu. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby właśnie budować to zaufanie, bo im lepiej nasze dane, naszych dzieciaków bądź klientów, będą zabezpieczone, tym mamy większe zaufanie do danej instytucji. I naprawdę, ja powiem tak, w naszym kraju oprzyrządowanie teleinformatyczne wszystkich tych instytucji, co wymieniłem, jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Jeżeli byśmy pojechali do Włoch, Grecji, Portugalii, przy całym szacunku dla tych państw, jakbyśmy zobaczyli, jak szkoły są przyrządowane teleinformatyczne, to byśmy się za głowę złapali. Oni pracują już na starych systemach, na starych komputerach i tak dalej, i tak dalej. To ma też swoje pozytywne strony oczywiście, ponieważ im większa cyfryzacja, im lepsze rozwiązania, tym większe zagrożenia. Więc to idzie jakby, ten proces idzie równolegle. Tylko u nas mam wrażenie, że w naszym kraju nie zawsze to bardzo profesjonalne oprzyrządowanie w najnowszy sprzęt, w najnowsze rozwiązania teleinformatyczne idzie z tak zwaną obudową bezpieczeństwa. Nie zawsze to idzie. Ja nie mówię tylko o programach antywirusowych. Jeszcze do niedawna jedna z firm na K, bardzo znana, funkcjonowała w instytucjach publicznych, a potem się okazało, że właścicielem tej firmy jest przyjaciel kryminalisty Putina. Ten antywirus był obecny także w sektorze publicznym. Więc to są takie, bo był atrakcyjny, tani i ponoć skuteczny, tak? A co się za tym kryło, no to możemy się domyślić. Natomiast powtarzam, to oprzyrządowanie, które mamy, bo są na to często środki, nie zawsze idzie w parze z określonymi procedurami, określonym personelem, no i tą higieną, do której mam nadzieję wrócimy, tą cyberhigieną. Dziękuję bardzo. To ja tutaj też chciałam zwrócić uwagę, to tak jak też pan wskazał. Dzisiaj mamy bardzo wiele narzędzi, z których można korzystać, natomiast bardzo dużo zależy od tego, kto tymi narzędziami się posługuje i jak je wdraża. I mówimy tutaj zarówno o zespole informatycznym, najczęściej jednym informatyku, jeżeli chodzi o małe podmioty, ale też o wszystkich innych pracownikach, którzy mają dostęp do systemów informatycznych, bo na końcu tak naprawdę zawsze będzie stał człowiek. Więc jeżeli chodzi o osoby, które się tym tematem zajmują, to na pewno muszą być osoby, które zostały zweryfikowane. Więc nie chodzi tylko o to, żeby zapełnić wakat, ale żeby zastanowić się, czy osoba, czy też firma, z którą chcemy współpracować, daje nam gwarancję bezpiecznego i prawidłowego wykonywania obowiązków, które na tym stanowisku powinny być zrealizowane. A więc należy weryfikować, czy
personel danej firmy oddelegowany do tych obowiązków, czy zatrudniony przez nas pracownik na umowę o pracę przechodzi odpowiednie szkolenia, kursy, czyli czy jest wyposażony w tą wiedzę i umiejętności do tego, żeby w sposób odpowiedni i adekwatny też dla naszej instytucji pewne rozwiązania wdrażać, bo tutaj mogą zadziać się tak naprawdę dwie rzeczy, czyli zbyt daleko idące zabezpieczenia, które będą de facto powodowały ograniczenie możliwości wykonywania obowiązków i bardzo duże trudności, także tak, dokładnie, zarówno dla klientów, tak, czy dla na przykład rodziców i nauczycieli, więc w RODO bardzo często posługujemy się przepięknym określeniem, które ja uwielbiam. To wszystko powinno być odpowiednie. Czyli żeby stosować odpowiednie zabezpieczenia, mieć odpowiedni personel, powinniśmy mieć ten personel wykwalifikowany, który będzie wiedział, jakie zabezpieczenia w jakim zakresie dobrać, a jak wiemy, te zabezpieczenia to nie jest tylko samo zabezpieczenie teleinformatyczne, tylko to jest zespół różnych działań, które musimy wdrożyć i trzeba to robić z głową i dostosowując do danego podmiotu. Z głową odpowiednio. Pani audytorko, ja też mam to uprawnienie. Działamy w tej materii od lat i doświadczamy, obserwując, doświadczamy czegoś, badając dokumenty, badając zapisy, przeglądając i tak dalej, analizujemy to w różnych aspektach i oceniamy. Ale teraz taki mały kamyczek do kultury. I chciałbym tutaj pani Katarzyno, bo ja wczoraj na przykład chciałem kupić bilet do teatru na spektakl, mniejsza jak który to z teatru, spektakl, i mam tutaj zakup biletów w kasie, biletów poza kasą, biletów online, biletów mogę zamówić przez Bilety24 i tak sobie tutaj przelewy 24 odnotowałem z pełnym regulaminem. Pani w teatrze pracuje, to pani jako aktorka wybitna mi tu za chwilę odpowie w sposób zgrabny. Jak to się może dziać w takiej instytucji kultury, że zakupiłem bilety, gwarancja tam jest, o RODO to jest tam tyle i tyle w tym regulaminie, chociaż jak przeczytałem, to nie wiem, czy nie czytałem tego w Straży Pożarnej albo w jakimś innej jednostce. I jest tam gwarancja zapisana taka, że a resztę możesz się dowiedzieć na firmie i tutaj jest firma sprzedająca bilety. Wszedłem na tę stronę tej firmy obsługującej i tam o RODO nie było absolutnie nic, o gwarancjach cyber nie było nic, o polityce jakiejś prywatności nie było nic, po prostu nic. A teatr mnie odsyła. I teraz tak, zastanawiam się nad tym, no dobrze, to kto w tej jednostce, bo czy już pani doskonale wie, jak tam, kto mógł zdecydować o czymś takim? Czy ktoś to przemyślał? Czy to użycie tego typu narzędzi i gromadzenie danych przez firmy zewnętrzne, jak to powinno być rozegrane? Jak to powinno w ogóle w pani ocenie funkcjonować? Bo ja rozumiem, że zakupiono usługę firmy takiej, a nie innej, no ale powiem tak, jeżeli deklaruje mi teatr, są gwarancje, bo pani o tym mówiła, że mają być gwarancje, to też pani wspomniała. Ja się czuję niekomfortowo jako ten przyszły widz, który chce coś kupić, chce mieć gwarancję, a tu odesłanie do firmy mówi kiepsko. No to wielki temat, o którym można naprawdę dużo mówić, ale to schodzimy do tego, kto się tym zajmuje w teatrze. Najczęściej w teatrze, w ogóle w instytucji kultury, najczęściej tym się zajmuje animator kultury, edukator, osoba od organizacji wydarzeń kulturalnych i tak dalej. Takie osoby bardzo często nigdy w życiu nie były na żadnym szkoleniu z ochrony danych osobowych, z cyberbezpieczeństwa. Jeżeli takie szkolenia organizowane są w jednostce dla pracowników przez zewnętrzną firmę czy przez osobę, która tym się powiedzmy zajmuje w danej instytucji, no to tutaj każdy dyrektor każdej jednostki musi odpowiedzieć sobie szczerze w środku na pytanie, czy robi to po to, żeby na wypadek kontroli zgadzało się w papierze, że szkolenie się odbyło i mamy tutaj załatwione, czy robi to po to, żeby faktycznie ten pracownik o tym wiedział i faktycznie miał świadomość.
Ale tutaj rodzą się inne, znaczy to jest naprawdę kolosalny temat, bo tu na przykład ktoś mógłby mi powiedzieć, no dobrze, ale w regulaminie organizacyjnym ja jestem przypisany do działu, który nazywa się działem organizacji wydarzenia. I ja realizuję zadania z organizacji wydarzenia. A ja widzę w regulaminie organizacyjnym, że ja mam osobne stanowisko i jest zatrudnione osobne stanowisko inspektora ochrony danych osobowych, a tematy związane z cyberbezpieczeństwem są włączone do działu administracji, który to dział administracji zlecił te zadania firmie zewnętrznej i ja nie mam w zakresie obowiązków zajmować się cyberbezpieczeństwem czy ochroną danych osobowych. Tutaj w instytucji są inne osoby od tego. Ja realizuję zadania z mojego regulaminu organizacyjnego. No i teraz dochodzimy do kolejnego etapu. Przepływ informacji między pracownikami. Jak wygląda organizacja życia wewnątrz instytucji? Czy na przykład w ogóle ten inspektor wie o tym, że ten pracownik zamierza korzystać z danego systemu do zakupu biletów, że na przykład dyrektor uznał, że to jest super, czy w ogóle dyrektor wpadł na pomysł, żeby to skonsultować, czy z firmą zewnętrzną zajmującą się IT, czy z inspektorem ochrony danych osobowych. I tak jak mówiłam na wstępie, a kto jest w ogóle tym inspektorem? Czy to jest znowu odbębnione, żeby było do kontroli pani z jakiegoś tam działu księgowego, która przeszła 5-godzinne szkolenie, czy jest to faktycznie wykwalifikowany inspektor, który jakby ma wiedzę, ma doświadczenie, też ze współpracy z instytucjami kultury, bo to jest pewna specyfika, którą należy czuć, którą należy rozumieć. I teraz każdy ma rację. Rację ma pracownik, który powie, ja nie miałem obowiązku tego sprawdzać. Rację ma inspektor ochrony danych osobowych, który mówi, ale co ja miałem sprawdzić, jak ja nie wiedziałem, że wy ten system kupujecie? No i jest dyrektor. I teraz dyrektor, który za wszystko odpowiada, bez względu na to, czy miał wiedzę, czy nie miał wiedzy, odpowiada niestety za wszystko. I teraz ten dyrektor powinien się zastanowić, czy w mojej instytucji informacja między pracownikami chodzi dobrze, bo my rozmawiamy o cyber, ale tak naprawdę sprowadza się to często do analogowej rozmowy między ludźmi, tak? Czy my się spotykamy przy jednym stole, osoby pracujące na kluczowych stanowiskach, na przykład raz w tygodniu i robimy sobie odprawę, że tutaj będziemy robić to, podejmować takie działania, takie i takie, żeby osoby z innych działów słuchały, co być może jest u nich do zrobienia jakby z ich działki, tak? Bo jakby nie ryzykujmy tego i nie oczekujmy od osoby, która jest animatorem kultury, że ona będzie jednocześnie pamiętać o tym, żeby zadbać o rzeczy związane z ochroną danych osobowych, bo ta osoba często ma problem z zadbaniem o swoje własne, więc nie może jakby dbać o dane zewnętrznych klientów, że tak powiem, tak? I teraz znowu mamy instytucje, w których tych etatów jest dużo, tak? Mamy instytucje w kultury, w których pracuje, nie wiem, 200 osób. A mamy znowu gminne ośrodki kultury, w których pracują 4 osoby, tak? I teraz tak, bardzo często pan mówi o komputerach, tak? O sprzęcie. To prawda. Ja bardzo często spotykam się z sytuacją, kiedy lato, no to są jakby najbardziej, znaczy bardzo trudny okres w kulturze, bo na przykład latem się dzieje bardzo dużo wydarzeń różnych plenerowych i tak dalej. Dotrudniamy wielu pracowników na okres wzmożonej pracy, czy organizujemy jakiś festiwal, który trwa 2 tygodnie. Na te 2 tygodnie potrzebujemy dużo ludzi. Przez cały rok potrzebujemy 10 komputerów, a nagle na czas organizacji tego wydarzenia potrzebujemy laptopów 20. Nie mamy na to pieniędzy. Mamy budżet roczny w wysokości 300 000 złotych, 200 idzie na pensję, mamy 100 000 na działania, nie wygospodaruje kilkudziesięciu tysięcy na zakup komputerów. Organizator, którym jest biedne miasto, nie da mi na to pieniędzy. Więc zatrudniamy ludzi i ci ludzie mówią, super, ja mam swój komputer, pomogę. I ten dyrektor się cieszy, no świetnie, mam z głowy, tak? No i teraz pytanie, co ten człowiek robi z komputerem? Do czego ma dostęp? Jakie ma informacje na tym komputerze? Czy loguje się do naszej poczty służbowej, tak? Co się dzieje z tymi informacjami? Co się z nimi stanie, jak ten człowiek przestanie z nami współpracować?
Więc naprawdę jakby temat jest kolosalny, ale jak bardzo nie byłby trudny i skomplikowany, my schodzimy do podstawowych rzeczy. Schodzimy do organizacji pracy, regulaminu organizacyjnego, zakresu obowiązków, rozmowy między pracownikami, bez względu na to, jak wielka czy jak mała jest to instytucja, tak? To tak to widzę. Tak, wydawałoby się, że przeszkolenie pracownika i wydanie upoważnienia danemu pracownikowi do przetwarzania danych osobowych, czy w odrębnej formie papierowej, czy w zakresie obowiązków, nie chcę teraz wnikać jakby w te technikalia, zwalnia administratora z odpowiedzialności. To nieprawda, to nieprawda. W pełni się zgadzam z tym, co pani przed chwilą powiedziała. No to czy różnych obszarów, każdy z tych obszarów to na odrębną rozmowę, na odrębną rozmowę jest. Natomiast też chciałem zwrócić uwagę, bo jak są instytucje kultury, nie wiem, teatry, nie wiem, opery, nie wiem, inne instytucje szeroko pojęte kultury, ośrodki. Chciałem zwrócić uwagę na system biletowy. System biletowy, który na pewno przetwarza dane, no powiedziałbym już na masową skalę, tak? Bo też pewne dane związane być może z szczególnej kategorii, bo ktoś ma jakieś zniżki związane ze stanem zdrowia i tak dalej. I to, co pani powiedziała, dorobiana potem, bo przychodzi kontrola, dorabiana jest papierologia. Ja chciałbym uczulić właśnie tego typu instytucje, że jeżeli państwo wprowadzacie nowoczesny system biletowy, często z zastosowaniem nowych technologii, być może jakieś chatboty przy tym, może jakieś szeroko pojęta sztuczna inteligencja, to uczulam, zanim wdrożycie system, zanim ogłosicie postępowanie przetargowe na system biletowy, a będziecie przetwarzać też dane o szczególnej kategorii, musicie przeprowadzić analizę tak zwaną DPIA, ocenę skutków, artykuł 35 RODO. To nie może być tak, że potem do tego jest dorabiana papierologia, jak wdrożycie dany system. Już nie mówię o privacy by design i privacy by default, natomiast powtarzam, tu w systemie biletowym to jest tak zwany miękki punkt, który może być w tego typu instytucjach, bo to tylko nie dotyczy przetwarzanych danych pracowniczych, ale przede wszystkim klientów, szeroko pojętych klientów. No i tutaj chciałbym właśnie uczulić te jednostki, a z tym jest różnie, tak? To nie jest skomplikowana materia, szanowni państwo, przeprowadzenie takiej oceny skutków. Naprawdę, to nie jest skomplikowana materia. Dziękuję. Dziękuję pani Katarzyno, panie prezesie. Dlatego ja mówiłem o tym bilecie, że chciałem zakupić jako pewien prosty przykład, prosty przypadek. Zresztą pamiętam sytuację, to urząd ocenił i prezes urzędu wydał dyspozycje jako wytyczne, które dotyczyły, to informacja jawna i publiczna, Sułkowickiego Ośrodka Kultury, na który nałożono karę ze względu na to, że korzystając, tak jak tam pani wspomniała, 7-osobowa ekipa animatorów, kreatorów kultury, oni się tym zajmowali, kierownik został ukarany karą 1/4 dopuszczalnej tej jego kary maksymalnej. No wiedzą państwo, że to za dużo w jednostce kultury nie jest, ale sam fakt świadczył o tym, że podmiot zewnętrzny, którym była księgowość zewnętrzna i kadry, to była taka działalność, nazwijmy to, trochę pomiędzy tymi podmiotami, takie free. Uzgodnimy, że wam płacimy za obsługę księgowo-kadrową. Nikt nie zadbał o to, o czym powiedział pan prezes. Jakie gwarancje ma mieć podmiot, czy stosuje procedury i mówiąc w dużym uproszczeniu, gdyby zadano 10 pytań, to by sobie tą ocenę jednak mimo wszystko wykonali. Taką najprostszą i właśnie na tym sztuka też by polegała, ale ja tu się zastanawiam nad jedną rzeczą. I poproszę państwa wszystkich o ewentualne stanowisko i opinię przed przerwą, bo my troszeczkę, drodzy państwo, przyspieszymy. Będziemy mieli do 11:45 wypowiedzi państwa, potem krótka przerwa i o 12:00 znowu zaczniemy. Mianowicie, jeżeli jednostka kultury finansowana ze środków publicznych, przyjmujemy na razie ten wariant, ale też szkoły, placówki oświatowe, rozmaitych typów, są podmiotami finansowanymi, to dlaczego minister cyfryzacji, minister edukacji, minister kultury i dziedzictwa narodowego nie wprowadzą na swoim terenie
takiego prostego rozwiązania jak na przykład system informacji oświatowej, państwowe narzędzie ewidencjonujące wszystko, co się dzieje w szkole, o majątku, o nauczycielach, o uczniach, a korzysta z elektronicznych dzienników typu A, B, C, D, E, F, żeby nie wymieniać nazw. Dlaczego nie wprowadzi się na przykład jednolitej obsługi cyfrowej przez Ministerstwo Cyfryzacji via ewentualnie Ministerstwo Kultury jako jednolity program, który powinien być z domeną, nazwijmy to GOV, czyli coś, co gwarantuje. I dlaczego my ciągle korzystamy z jakichś elektronicznych firm, które wspierają a to zamawianie marchewki do przedszkola, a to zamawianie księgowej do czegoś tam, a to szkoła musi korzystać z dziennika albo takiego, albo innego, który to dziennik notabene bierze publiczne pieniądze, to po pierwsze, a każe sobie dodatkowo płacić za niektóre usługi w tym dzienniku. Jak okiem audytora, jak pani to ocenia, bo przecież być może to jest jeszcze też cyfrowy samorząd. Pani Dario, pani w tym cyfrowym samorządzie audyty prowadzi, a w szkołach takiego cyfrowego czegoś chyba jeszcze nie było. Proszę odnieście się państwo do tych zagadnień tak zbudowanych piętrowo trochę. No tak, faktycznie jeżeli chodzi o te jednostki, z którymi ja współpracuję, to jeżeli chodzi o dofinansowanie i też możliwość stosowania takiego jednego odgórnego narzędzia, to są bardzo istotne kwestie. I tutaj zwłaszcza szkoły no bardzo mocno zastanawiają się, no tutaj akurat moje podmioty są uczulone, że w momencie, kiedy chcą stosować nowe narzędzie albo coś w tym narzędziu ma się zmieniać, że my musimy to zweryfikować. Co się zmieniło, jak to się zmieniło, kto będzie z tego korzystał, jakie mamy potencjalne zagrożenia. Natomiast oczywiście, no biorąc pod uwagę tutaj, że działamy w pewnych warunkach konkurencyjności i możliwości zastosowania różnych rozwiązań, daje to pewne korzyści, zakładam, finansowe ze względu na to, że w warunkach tej konkurencyjności można wybrać między innymi podmiot oczywiście, który będzie świadczył najniższą cenę, ale jak dobrze wiemy, cena to nie wszystko, więc tutaj bardzo wiele tak naprawdę finalnie znowu zależy od szkoły, tak? Nie mamy tej możliwości odgórnego jakby zastosowania tych systemów, wiedząc, że one są zatwierdzone, bezpieczne i ktoś nad nimi czuwa. I tutaj musimy się zastanowić, czy dany dostawca systemu jest bezpieczny, a jak wiemy, niejednokrotnie to wynikało też z takich pierwotnych umów, które miały być podpisywane, że kiedy zaczęliśmy sobie analizować proces, który faktycznie ma w danym systemie być realizowany, to się okazało, mimo tego, że w umowie dostawca gwarantował absolutnie, że spełnia wszelkie wymagania, dawał gwarancję bezpieczeństwa, ale jak siadaliśmy do procesu, co się będzie działo, to się okazało, że to wcale nie jest do końca tak, jak przedstawia umowa i to wcale nie jest tak, jak to ładnie wygląda na papierze, więc dzisiaj ta odpowiedzialność bardzo mocno leży na placówkach i wymaga dużej świadomości. No ale pani Dario, ja na przykład jako ambitny dyrektor czytałem rozporządzenie, które mi inspektor, czyli pani podsunęła. Widzę tam, że mogę w każdej chwili skontrolować jednostkę, która mi dostarcza usługę, ale w umowie otrzymanej z gminy, bo to gmina zakupowała te dzienniki dla nas wszystkich, dla wszystkich szkół, jest zapis mówiący, że ja mam na 10 dni przedtem albo 14 dni się zapowiedzieć i mam zapłacić 1000 zł za przestój, który wywołam tym, co mi ustawodawca pozwala wykonać w tej jednostce. Gdzie tu jest sens? Jak ja mam to rozumieć? Co zrobić? Komu skarżyć? Ja zawsze dostawcom też zadaję takie pytania, jeżeli na przykład jeszcze nakładają sobie cennik jeżeli chodzi o warunki kontroli, więc tak zadaję to pytanie i no, raczej działamy w ten sposób, żeby tego typu zapisy się nie pojawiały, zwłaszcza, że są to nasze uprawnienia, które wynikają bezpośrednio z rozporządzenia. Czyli jak złożę skargę na działanie bezprawne do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, to urząd może zareagować, panie prezesie, w takiej sytuacji? Ma obowiązek. Także to nie jest tak, jeżeli coś bezprawne, to mamy bezprawne. No to jest, ale to jest ciekawy wątek, bo szanowni państwo, trochę tak też, żeby nie było, że tak źle jest, natomiast rzeczywiście pan prezes poruszył skargi. My tych skarg mamy coraz więcej. A o czym to świadczy? Że jest większa świadomość społeczna. To jest, że ludzie, obywatele, mieszkańcy naszego kraju mają większą świadomość społeczną i dzięki temu wiedzą, gdzie złożyć skargę i jakiego obszaru ochrony danych osobowych, ich prywatności dotyczy. I mamy co roku ten przyrost.
Czyli ta świadomość jest coraz większa. My mamy więcej roboty, to nas cieszy, ale mówię, no, wzrost świadomości społecznej, wzrost też skarżących. No tu jest ten przykład, tak, co pan prezes podał. Co do takiej jakby centralnego zarządzania tym wszystkim, no tu jest wiele różnego rodzaju elementów, natomiast też dajmy Polsce lokalnej się rozwijać na swój sposób, zgodnie z przyjętymi regulacjami. To nie jest dobre, jak coś się narzuci tak z góry po prostu, bo każdy region w Polsce, pomimo wszystko, że jesteśmy krajem dość narodowościowo jednolitym, ma swoją specyfikę, swoją historię i dbajmy o to. I szczególnie w ochronie danych, w ochronie tej prywatności. Też pomimo wszystko ta regionalizacja Polski jest wartością bardzo, bardzo cenną, tak? Bo no, szanujmy i dbajmy swoją też pewną tożsamość regionalną, tak? Narzucanie czegoś takie odgórnego, pewnych rozwiązań, no nie zawsze zdaje egzamin. Dziękuję bardzo. Tak, ja chciałam powiedzieć, że bodajże rok temu usłyszałam o takiej inicjatywie Ministerstwa Kultury, aczkolwiek nie mam zielonego pojęcia, co się z tym dzieje. To dotyczyło inwestycji. Bardzo dużo instytucji kultury otrzymuje kolosalne pieniądze na inwestycje, budowę nowych budynków, siedzib, sal filharmonicznych, tak, sal koncertowych itd., itd. I wtedy niestety trochę w każdej instytucji wymyślane jest koło na nowo. To znaczy prowadzenie przez na przykład szkołę muzyczną inwestycji na kwotę, nie wiem, 50-80 milionów złotych polegającej na budowie sali koncertowej jest dla tej instytucji naprawdę kolosalnym, ciężkim wyzwaniem. I Ministerstwo Kultury wyszło z taką inicjatywą, czy nie powołać takiej centralnej instytucji podległej Ministerstwu Kultury, która będzie w imieniu instytucji podległych ministerstwu prowadzić inwestycje. Tak by, jeżeli jest podejmowana decyzja o tym, że na przykład Narodowy Instytut Fryderyka Chopina buduje wielkie Centrum Muzyki w Żelazowej Woli, to nie prowadzi tej inwestycji samodzielnie, tylko we współpracy z instytucją, która jest wyspecjalizowana w prowadzeniu inwestycji. Co się z tym pomysłem dzieje? Nie wiem, ale wiem, jak zareagowała część dyrektorów na ten pomysł. Byli zachwyceni, bo kolosalny problem polegający z prowadzeniem inwestycji, w którym nie są biegli, zszedłby im z głowy. Oni odpowiadają za przeprowadzenie projektu architektonicznego, tak żeby on odpowiadał oczekiwaniom instytucji, też pod kątem, nie wiem, akustyki, budowy i tak dalej, swoich funkcji, które ma dany budynek spełniać, ale sam proces inwestycji prowadzony jest przez wyspecjalizowaną jednostkę, która wie, jak to robić. I teraz pytanie, czy w pewnym sensie nie jesteśmy w stanie zastanowić się nad czymś takim na każdym szczeblu, no bo czym innym są instytucje państwowe, inaczej to wygląda, powiedzmy, w relacjach z Ministerstwem Kultury, ale mamy instytucje kultury, dla których organizatorem jest samorząd województwa, dla którym organizatorem są urzędy miasta, instytucje miejskie. Mamy nieliczne, bodajże 2 albo 3 chyba tylko w Polsce instytucje, dla których organizatorem jest powiat, a tak to są jeszcze gminy. Znaczy no gminy miejskie, wiejskie, tak? I teraz pytanie, czy nie można właśnie, bo pan wspomniał na początku o takim poradniku. No właśnie, czy nie można zastanowić się nad przygotowaniem czegoś, co ułatwiłoby nam przejść przez te pierwsze, najtrudniejsze etapy, żeby taki dyrektor nawet na zasadzie prostego odhaczenia, co mam, czego nie mam, co działa, co nie działa, czy takie rzeczy nie pomogłyby nam, bo współpracując z instytucjami ja widzę, że ci dyrektorzy bardzo często nawet nie mają świadomości, co mają, a mają bardzo wiele rzeczy, a nie wiedzą na przykład, że już wielkim plusem i dużą ich zasługą jest to, że regulamin organizacyjny odpowiada temu, jak jest praca zorganizowana w instytucji, bo zdarza się, że jedno sobie, drugie sobie, tak? I nie wiedzą, że już dość dużym osiągnięciem jest to, że jedno z drugim współgra. Więc teraz pytanie, czy właśnie skoro pyta pan o jakąś centralizację, a wiemy, że na przykład ministerstwo w zupełnie innym zakresie miało taki pomysł, żeby to zrobić w przypadku inwestycji, czy nie można byłoby się zastanowić nad czymś takim? A propos
tego poradnika, tak jak powiedziałam na początku, sporo instytucji na ten moment mówi czekamy, ale właśnie to czekamy wynika z tego, że na ten moment jest dużo więcej pytań niż odpowiedzi i to czekanie bierze się z tego, że potrzebujemy tych informacji, jasnych odpowiedzi, w jaki sposób do tego tematu podejść i jak go zorganizować, bo jeżeli chodzi tak naprawdę o chęć i pewną gotowość do działania, to ja myślę, że ona w zdecydowanej większości jest. Tylko ponieważ temat wydaje się obszerny, skomplikowany, odnosi się do ustaw, dyrektyw o trudnych nazwach, więc pada finalnie hasło czekamy i będziemy też przyglądać się innym, jak oni do tego tematu podchodzą. Nie, ja tak się zastanawiam nad tym czekamy, bo teraz mi przyszło do głowy, z czego to wynika, że czekamy, tak? Bo w końcu no jest NIS 2, każdy może przeczytać. Jest projekt ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Jest dostępny. No są te załączniki i tak dalej. Są też kary. To nie jest tak, że tak jak w RODO, w przypadku NIS 2 również są kary dla podmiotów kluczowych i ważnych, które są ujęte w tym akcie. Więc, ale mówię, diabeł tkwi w szczegółach, tak? Jeśli chodzi właśnie o ten obszar oświaty i kultury, naprawdę to nie jest prosta rzecz, proszę mi wierzyć. Jednoznacznie powiedzieć, ale mieliśmy na to czas, tak? Żeby doprecyzować, przynajmniej na dziś, bo to jest funkcja ciągła. To nie jest tak, że ktoś dzisiaj się jakiś poradnik wyda, to on będzie ważny przez najbliższe kilka lat. Nie, on powinien być uaktualniany. Natomiast na dziś powinna być jasny i czytelny przekaz, szczególnie do sektora publicznego, który żyje z pieniędzy podatników, w których są przetwarzane dane osobowe naszych obywateli, które często też zahaczają o naszą prywatność. Powinien być jasny i czytelny przekaz, co dana placówka powinna zrobić. Dana placówka powinna mieć możliwość do sprawdzenia, co powinna zrobić przy wejściu ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Co powinna zrobić? Taki przewodnik, naprawdę, to dzisiaj w literaturze internetu jest bardzo dużo od różnego rodzaju opracowań, ale one czasami nawzajem się wykluczają, to jest co ciekawe. I to mówią wybitni znawcy prawa. A sztuczna inteligencja jeszcze kłamie. Jeszcze sztuczna inteligencja. Kłamie. W ogóle co do sztucznej inteligencji też chciałbym dzisiaj troszeczkę na koniec może zabrać głos, może nie teraz, ale naprawdę ze smutkiem, szczególnie jeśli chodzi o oświatę, edukację młodych ludzi i tak dalej. Jakie są zagrożenia? No musi to wyraźnie też wybrzmieć, bo naprawdę młodzież idzie na skróty. To jest niebezpieczeństwo. Za wschodnią granicą sześciolatkowie uczą się posługiwać bronią. Ja nie mówię, żeby nasi to robili, ale dzisiaj młody człowiek, kiedy ja byłem młodym człowiekiem, ja musiałem rozwiązać zadanie, mi to zajmowało tydzień, kilka dni. Ja byłem kreatywny, ja coś robiłem, ja myślałem. Ja próbowałem zdobyć wiedzę gdzieś. Dzisiaj człowiek młody pyta ChatGPT i ma w 5 minut rozwiązanie. Sztuczna inteligencja ma wiele zalet, to już tyle wiele powiedziano w bezpieczeństwie, w zdrowiu, w naszym codziennym życiu, w zastosowaniu technologii. Natomiast w edukacji ostrożnie. Naprawdę ostrożnie, bo wychowamy, nie chcę tu ogólniać, ale bardzo dziwne pokolenie ludzi leniwych, niekreatywnych, a za wschodnią granicą już uczą się strzelać od 6 roku życia. Ja nie mówię, że my powinniśmy to robić. Ale naprawdę dbajmy o to młode pokolenie. I co do w placówkach oświatowych, szczególnie jak ma zastosowanie sztuczna inteligencja, to jest też ciekawy temat. Czy placówki oświatowe zezwalają swoim pracownikom, bo wiadomo, że w przypadku klasówek i tak dalej to uczeń nie może tego robić. Natomiast jest to problem i pytanie do psychologów społecznych. Jak rozwiązać te najnowsze rozwiązania technologiczne, które idą na skróty przez życie. Bardzo dziękuję i na pewno w kolejnej części my do tego wrócimy, co pan prezes zasygnalizował. Ja tylko podkreślić chciałem jeszcze to, o czym mówiła pani Katarzyna, o zarządzaniu, o strukturze organizacyjnej, o osobach funkcyjnych. I ja się prosi, żeby
Państwo wszyscy spojrzeli na chwilę na slajd. Taki przekrojowy, kolorowy i tak dalej. Natomiast dyrektorzy bardzo często zadają sobie pytanie. Proszę pana, ja pamiętam takiego tam ABI kiedyś po starej ustawie, a rok 2018 to nastąpiło istne tsunami przepisów prawa, bo i RODO, bo i UKSC, bo i tenisy, a teraz jeszcze akt sztucznej inteligencji za chwilę ma być opracowany i u nas też komisja ma być taka. Jak będę chciał wprowadzić sobie cokolwiek w firmie czy instytucji jako sztuczną inteligencję, to muszę liczyć się z rozmaitymi progami, kontrolami i tak dalej. No i tu też powstało takie pytanie. Pytają o to dyrektorzy. Muszę jakoś się do tego odnieść. Proszę pana, te narzędzia typu dziennik elektroniczny państwowy, państwowe przelewy, nazwijmy to, w instytucjach kultury, czy bilety w trybie, nazwijmy to państwowym, oni sygnalizują jednym powodem. Proszę pana, po co ja mam wybierać na rynku 10 różnych firm? Niech to państwo, niech resort nas w tym wyręczy. I tutaj wychodzą ci dyrektorzy najczęściej z takiej opcji, bo mówią, słuchaj, jeżeli SIO, czyli ten system informacji oświatowej jest państwowy, to niech dziennik elektroniczny będzie jego, nie wiem, pod aplikacją, pewnym fragmentem, bo i tak te oceny będą wchodziły do tego, co już w tym SIO jest. A tak mamy 2-3 różne systemy i tak dalej. Za chwilę, przepraszam, ale część z nich mówi tak, no oprócz tych systemów i tych przepisów, które tutaj na nas spadają, czyli UKSC, krajowe ramy, interdyscyplinarne, dodatkowo informatyzacja, mówią, wiesz, przede mną jest na przykład EZDRP, muszę to wprowadzić, digitalizacja akt, e-doręczenia, m-legitymacja, gdzie jest mój rewolwer? Zadają sobie takie zasadnicze pytanie. Jak mam podołać temu, kim? Tym bardziej, że ustawodawca w zakresie zarządzania szefowi jednostki nie pomaga, bo nie określił nigdzie żadnego ASI, żadnego AST, żadnego IT w randze takiej jak inspektora, który by podlegał szefowi jednostki i był umocowany w konkretnym przepisie ustawowym. Ale o tym, drodzy Państwo, po kwadransie przerwy. Dziękuję bardzo. Przerwa. Witamy Państwa po przerwie. Slajd, jak Państwo widzicie, nadal na ekranie. W międzyczasie oczywiście wyświetliliśmy Państwu to, co może będzie antidotum, pewnego rodzaju pomocą, czyli propozycja uczelni o studiach zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym w placówkach oświatowych i instytucjach kultury. Ja tu podkreślam placówki oświatowe, instytucje kultury, żeby nikogo nie urazić i żeby szefowie tych jednostek, których, jak Państwo tu wspomnieli, nie zawsze konkretnie przygotowywano. Zresztą przyznam szczerze, bo i nawet wczoraj sprawdziłem, studia podyplomowe dla kandydatów na dyrektorów obejmują i tu jest cała masa rozmaitych zagadnień, prawo oświatowe, prawo cywilne, prawo. I szukałem jednej rzeczy, bezpieczeństwo, zarządzanie bezpieczeństwem informacji i dane osobowe. Nie ma takiego przedmiotu. A przecież szkoła to jest nic innego jak zasób osobowy. Muzeum, nie będzie ono w ogóle nikomu potrzebne, jak nie przyjdą tam widzowie, klienci. Teatr to samo, jak nie będzie widzów, to nie ma spektaklu, bo dla kogo mieliby to zrobić. Więc tak na dobrą sprawę i szkoła, i bursa, i internat, i inne placówki oświatowe, i jednostki kultury, to absolutnie gigantyczne ilości danych. One są bardziej bogate jeszcze niż te, które na przykład są wodociągami. Bo prostą umowę, wodociągi, imię, nazwisko, adres zamieszkania, tyle tam jest. Natomiast placówka oświatowa to są orzeczenia, to są informacje z poradni, to są wszelkiego rodzaju opinie wydawane przez psychologów.
I ja też mówiąc wcześniej o tych dziennikach i tak dalej, no chciałbym, żeby były gwarancje i żeby na przykład elektroniczne dzienniki, to apel do wszystkich dyrektorów wszelkich jednostek, żeby nie zamieniać elektronicznych narzędzi w platformę typu znany Państwu Facebook czy Meta. Bo tam opisują wszyscy wszystko i to nie w godzinach pracy, ale po godzinach pracy. Ja chciałbym, żeby pan prezes też się do tego odniósł, bo przecież znamy te przypadki, że rodzice zamieszczają ogromne ilości informacji, wypowiedzi, a czasami to same dzieci, no bo znam takie przypadki, że rodzic nie bardzo orientuje się w elektronicznym dzienniku, więc dziecko tam się loguje, odpisuje, będę, przyjdę, kiedyś tam załatwimy sprawę, zarobiony jestem, jak to mówił pewien klasyk. I myślę, że urząd też nad tym tutaj sprawuje pieczę. Oczywiście często się dzieje tak, że bez zgody rodzica inny rodzic umieszcza zdjęcie dziecka, tak? Więc tutaj wpływają do nas na te skargi. Nawet była jedna kara dla pewnego stowarzyszenia, które przecież umieściło zdjęcia swoich członków swojego stowarzyszenia, swoich podopiecznych, jak zwał, tak zwał, i bez zgody rodziców. I na właśnie jednym z portali społecznościowych. Jest bardzo istotne, że jeżeli państwo, bo też operujemy zdrowym rozsądkiem, bo to nie jest tak, że nie wolno tego umieszczać, chwalić się, że dany zespół sportowy, nie wiem, zdobył mistrzostwo okręgu warszawskiego, poznańskiego, wrocławskiego, ale pamiętajmy, żeby jednak organizatorzy tego typu imprez jednak pozyskali zgodę od rodziców swoich podopiecznych. Co do edukacji na tym najpodstawowym poziomie w szkole, no to właśnie to jest ta higiena, tak? To jest ta higiena, czyli najprostsze praktyki i sposoby bezpiecznego posługiwania się i życia w świecie cyfrowym. W świecie cyfrowym przez najmłodszych. Przecież uczą nas rodzice tej higieny osobistej. Tak samo jest z internetem, tak? Jak myć ręce i tak dalej. My się tego uczymy. Tak samo powinniśmy się uczyć postępowania w cyberświecie. Takie naprawdę najprostsze praktyki już osoby, które mają dostęp do narzędzi teleinformatycznych powinny wiedzieć, że jednak trzeba stosować silne hasła. No już mówię o takich pracownikach, którzy szczególnie w sektorze publicznym, w sektorze również prywatnym, żeby monitora w taki sposób, żeby nie było możliwości podglądu z zewnątrz. Ja naprawdę chodząc po Warszawie jestem w stanie zdjąć jakichś wielkich inwestycji w organizacji. Zasada czystego biurka. No przecież ile razy idziemy na spotkania, mogę zrobić zdjęcie. Nie robię tego. Ale pozyskać jakieś informacje, gdy widzę u kogoś na biurku leżą określone materiały. To jest ta higiena, to się tym różni od tej ochrony, bo ochrona, to jest, co pan prezes na początku zapytał, to jest proces o wiele większy, ma tam więcej elementów. Higiena dotyczy tych podstawowych elementów i praktyk zachowania bezpieczeństwa na każdym z tych poziomów, począwszy od najmłodszych, a skończywszy na naszych seniorach. Nie klikajmy w jakieś załączniki, tak, które mogą się okazać, a to się dzieje. Reagujmy odpowiednio, informujmy odpowiednio w organizacji, jeżeli coś jest podejrzanego. Podam taki przykład, nie powiem, jaka to jest instytucja, już pan prezes na jednej z konferencji słyszał to ode mnie, ale odpowiedzialna za nasze bezpieczeństwo, tak, instytucja w jakimś tam zakresie i szef tej instytucji publicznie to mówił, że zrobili test na swoich pracowników. Wcześniej wysłali powiadomienie, że mamy stopnie alarmowe obowiązujące w naszym kraju. Każdy z pracowników się zapoznał, że zna te wszystkie procedury. Charlie CRP, brawo CRP, teraz brawo i tak dalej. Stopnie alarmowe, które rozporządzeniem prezes Rady Ministrów wprowadza w życie. Każdy oświadczył, że się zapoznał i następnego dnia przyszedł mail. Wszystko było koncesjonowane przez szefa tej instytucji, żeby było jasne. Przyszedł mail, że jeżeli państwo chcą mieć w czasy pod gruszą szybkie dofinansowanie, proszę kliknąć ten załącznik. 60% pracowników kliknęło ten załącznik.
a mail nie przyszedł z domeny czy z adresu właściwego z organizacji. Tylko się liczyła nie od kogo przyszedł, tylko treść tego. Także to są takie podstawowe zasady higieny, bo ochrona, no to już jest wiele elementów na etapie technicznym, proceduralnym, prawnym, organizacyjnym i tak dalej, i tak dalej. To jest szerszy proces, zabezpieczenia techniczne, fizyczne. No nie chcę tu wchodzić w system zarządzania bezpieczeństwem informacji, jeśli chodzi o kwestie proceduralne. Natomiast higiena, bez higieny my możemy się bawić w najlepsze rozwiązania, w najlepsze techniki, w najlepsze zabezpieczenia, ale jeżeli nie zbudujemy właśnie tej higieny, tych podstaw i to, co tu też padało to określenie językiem najprostszym, zrozumiałym dla wszystkich. Nie może być tak, że osoba, która szkoli, operuje językiem niezrozumiałym i wszyscy wychodzą i właśnie jak tu z panią rozmawiałem w trakcie przerwy, ludzie boją się zapytać. Pytajmy, szanowni państwo, jak czegoś nie rozumiemy, bo potem będziemy się tłumaczyć. Naprawdę pytajmy i pytanie nie powinno nas ograniczać, brak w zdobywaniu wiedzy, tak? Naprawdę to są poważne rzeczy, ponieważ część swojego życia osoby, które nam przekazały swoje dane, nam zaufały i dają nam część swojego życia i powinniśmy je należycie i starannie chronić właśnie z zachowaniem tej higieny, a potem przychodzą grube sprawy, ale od tego są już wybitni specjaliści. Nie może być tak, że sprowadzamy wybitnych specjalistów, kiedy nie ma podstawowej higieny. Dziękuję bardzo. Ja tak ze swojej perspektywy chciałam powiedzieć, że ponieważ każda instytucja to przede wszystkim ludzie, więc jakby mogła tak procentowo określić zakres tej pracy merytorycznej, przygotowania dokumentacji, procesów, to powiedziałabym, że to jest około 30% mojej pracy. Pozostałe 70% to jest praca z człowiekiem, to jest praca z jego świadomością i z jego motywacją, bo możemy mieć najlepsze procedury, najlepiej opisane szacowania, natomiast finalnie zawsze na końcu mamy człowieka. I też z takiej praktyki chciałam państwu powiedzieć, że kiedy zwłaszcza po raz pierwszy w danej instytucji wykonuję szkolenia, zawsze zadaję pierwsze pytanie, kiedy słyszą RODO, co się państwu z tym kojarzy. Mówię nawet, że można rzucać inwektywami. Tak, żeby po prostu zobaczyć, jakie hasła pojawiają się w głowach pracowników, kiedy o tym temacie mówimy. I niestety najczęściej te sformułowania, które padają, mówią o tym, że to jest przykry obowiązek, że my tego nie rozumiemy, że to jest coś, co jest narzucone, że to jest bez sensu, nadmierna papierologia. Czyli zobaczmy, że tak naprawdę to nie są rzeczy, które odzwierciedlają ten prawdziwy charakter i cel tych przepisów, które stosujemy. Natomiast potem, kiedy przechodzimy sobie już do realizacji tego szkolenia i wyjaśnienia właśnie w prosty sposób, jak te najprostsze zabezpieczenia po pierwsze faktycznie wpływają na naszą pracę i jak nieprzyjemnych sytuacji można uniknąć, to finalnie podsumowując te szkolenia się okazuje, że RODO nie jest ani trudne, ani straszne i tak naprawdę, tak jak tutaj też już to padło, bardzo wiele rzeczy już te osoby tak naprawdę realizują, tylko to, co jest tutaj potrzebne, to ta wiedza, świadomość i przede wszystkim motywacja do tego, że realizacja tych elementów ma sens na co dzień właśnie, żeby nie było takich sytuacji, że ktoś przechodzi, wykonuje zdjęcia, zabiera dokumenty, bo to są takie incydenty, których bardzo łatwy sposób można byłoby uniknąć. Ja chciałabym też zaznaczyć, że bardzo popularne są takie studia podyplomowe menadżer kultury i swego czasu analizowałam programy takich studiów podyplomowych, bo sama jedne kończyłam i nigdzie nie widziałam przedmiotu z zakresu ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa. Wczoraj sprawdzałem, dalej nie ma tam takiego przedmiotu w programie. Więc, a jednak mamy w Polsce brak sprawnych menadżerów kultury i warto położyć na to nacisk. Też jeżeli przeanalizujemy konkursy na dyrektorów i warunki, które stawia organizator, jest tam wymieniona znajomość wielu ustaw. Nie ma tam nic o ochronie danych osobowych, o cyberbezpieczeństwie. Ale znów zejdźmy do takiego normalnego życia. Kiedy na przykład państwo w swoich instytucjach sprawdziliście, kto ma dostęp do kluczy do poszczególnych pokoi? Zwykła, prosta rzecz. Na przykład sprzątaczka sprzątając, czy wchodzi sama do działu kadr? Kiedy to robi? Czy ktoś wtedy w tym pomieszczeniu razem z nią jest? Czy ona wchodzi sama, tak? Jeśli wchodzi sama, jak zabezpieczone są pomieszczenia, czy meble, szafki, w których przechowywane są akta osobowe pracowników?
Prosta rzecz. Komu ochrona może wydać właśnie klucz do poszczególnych pokoi? Kiedy Państwo ostatnio sprawdzaliście, jak do poszczególnych komputerów podłączone są drukarki? Czy na przykład dział kadr może przez przypadek puścić wydruk umowy w dziale administracji, w sekretariacie, gdziekolwiek? Bo bardzo często jest niestety tak, i ja sama przerabiałam takie doświadczenie, że drukarki najczęściej nazywają się XYZ, różnią się ostatnią jedną cyferką i komuś się wyświetlają 3-4 podpowiedzi, klika się pierwszą, ale może się coś omsknąć i tak się zdarzyło, że w jednej instytucji kadrowej się omsknęło, wydrukowało umowę o pracę, która poszła na drukarce w administracji. Powiem więcej, szczęśliwie szybko wpadła na to, że to jest w administracji i tam pobiegła, tak? No ale równie dobrze w instytucji tych drukarek było kilka, równie dobrze to mogło być nie wiadomo gdzie i trzeba biegać, szukać. Dokument został wydrukowany. Wybuchła wojna na Ukrainie. Bardzo mocno wtedy instytucje zaczęły zastanawiać się, czy oni w ogóle mają jakieś procedury na wypadek wojny. Co wtedy zrobić? Była wielka akcja prowadzona przez Bibliotekę Narodową a propos magazynów, ewakuacji zbiorów, również tych teoretycznie bibliotek, powiedzmy, przyfrontowych. To znaczy te biblioteki we wschodniej Polsce, czy mają na przykład zabezpieczone tajne lokalizacje, do których na wypadek konfliktu zbrojnego będą mogli przewieźć najważniejsze zbiory. I co się na przykład okazało? Bardzo dużo instytucji mówiło, tak, my mamy magazyny, na wypadek na przykład pożaru, zalania i tak dalej, mamy tymczasowe magazyny. Pojechałam sobie do jednej takiej biblioteki, tak, mamy magazyny, to ja chciałabym tam pójść. Dobrze, nie ma problemu. Za telefon, panie Włodku, gdzie pan jest? No nie ma mnie, bo ja klucz potrzebuję do magazynu. No i ale jak to? Okazuje się, że owszem, instytucja magazyn ma, tylko że klucz ma pan Włodek, który jest administratorem instytucji, od której podnajmujemy magazyn i on akurat gdzieś wyszedł i go akurat nie ma, tak? Druga rzecz, w bibliotece pracują same kobiety. Załóżmy, jest pożar, trzeba ewakuować zbiory. Do czego? Do skrzyni. Podnosimy skrzynię. No przepraszam, 4 facetów jej nie podniesie. No to teraz zakup lekkich, ognioodpornych, wodoodpornych skrzyń, które przy jakimś tam skromnym załadowaniu 2 kobiety są w stanie podnieść do góry. Nie oszukujmy się, pracownikami instytucji kultury są głównie kobiety. Dyrektor miał zaraportować, czy ma dokument dotyczący zarządzania kryzysowego zabezpieczenia budynku. Zaraportował, że ma. Czytamy ten dokument, a tam informacja, że na wypadek konfliktu zbrojnego musi zabezpieczyć okna workami z piachem. No dobrze. On zadowolony, bo dokument ma. Ja mówię, no dobrze, to gdzie masz te worki z piachem, tak? No nie wiesz, kiedy ten konflikt wybuchnie, tak? I teraz naprawdę musimy się zastanowić, co robimy po to, żeby zarejestrować, zameldować później ewentualnej kontroli czy organizatorowi, że mamy i mamy z głowy, a co robimy mądrze i tworzymy przepisy, regulacje, które faktycznie odpowiadają naszej instytucji, zwracając uwagę na rzeczy najprostsze, codzienne, kto nam wchodzi do pokoju, jakie szafki są zamykane na klucz, jakie nie są zamykane na klucz, czy mamy zaufanie do sprzątaczek, czy jest to firma zewnętrzna. Jeśli tak, co to za firma, skąd się wzięła, firma ochroniarska, monitoringi, czy mamy regulamin dotyczący przetwarzania danych z monitoringu, tak? To są wszystko zupełnie proste, podstawowe rzeczy, które składają się w całości na te wszystkie trudne słowa, o których tutaj rozmawiamy, ale tak naprawdę rozbierając te słowa na pojedyncze litery, schodzimy do naprawdę naszego codziennego komfortu pracy, bezpieczeństwa pracy, że my sami jako pracownicy czujemy się w tej instytucji bezpiecznie i po prostu pracuje nam się w niej fajnie. Bardzo dziękuję Państwu i chyba tutaj wywołała mnie Pani do tablicy, Pani Katarzyno, o tym, co będzie, kiedy będzie, bo w ubiegłym tygodniu i wcześniej były jakieś próby, ale przeleciały jakieś drony nad Polską. Ileś ich tam było? Część było wabikami, część było niewabikami, część mogło coś tam mieć, część mogło być skażonych. Nie wiem, nie znam się, pacyfistą jestem, ale ważna kwestia.
ustawodawca, zresztą tutaj w tych wyświetlanych przepisach Krajowe Ramy Interoperacyjności, ustawa o Krajowym Systemie Cyber, rozporządzenia wykonawcze do tego, wskazuje na jeden szalenie ważny aspekt, mianowicie plan ciągłości działania. Mamy taką normę, system zarządzania ciągłością działania, znowelizowaną zresztą całkiem niedawno, bo w 2020 roku i 2021 zostało wydane. Jak Państwa zdaniem powinien wyglądać, albo jak wygląda stan obecny plan ciągłości działania w jednostkach, które są oświatowymi albo instytucjami kultury? I na przykład zakładam, że ja ten bilet, o którym mówiłem w części pierwszej, chciałem zakupić, ale potem spektakl odwołano. I kto mi zwróci 600 zł, które wydałem na 2 bilety bez zniżki w mało komfortowym miejscu, bo w trzecim rzędzie po lewej stronie skrajnie? I czy przede wszystkim, czy instytucje kultury mają kasę, pogotowie kasowe, kasjerkę, kogoś, kto to wypłaci? Jak działać, kiedy przez 72 godziny albo nawet 5 dni nie będzie ani energii, ani nie będzie internetu, a w szkole, kiedy mają być podsumowanie roku, w połowie na przykład czerwca, Rada Pedagogiczna zatwierdzono, oceny są wystawione do świadectw drukowania, nie ma internetu. Ale jak to zrobić? Panie prezesie, to nie musi być aż tak skrajna sytuacja, to słynne worst scenario. Sam mówiłem, że nie używajmy języków obcych, no, tego najgorszy scenariusz, czyli nie wiem, atak terrorystyczny, brak dostępu do energii, ale to też w planie ciągłości działania powinno być uwzględnione, tak? Trochę praca zdalna zmieniła filozofię planów ciągłości działania, bo kiedyś te plany ciągłości działania zawarta była taka informacja, że ilu pracowników minimalnie może być na miejscu pracy, tak, żeby zapewnić działanie tych krytycznych i kluczowych procesów w organizacji. Co powinien zawierać plan ciągłości działania, mogę pokrótce powiedzieć, natomiast też chciałbym jasno, i żeby tutaj wybrzmiało, szanowni państwo, nie ma, dlatego tu jest ważna ta podstawowa higiena cyberbezpieczeństwa, nie ma na świecie, jeszcze nikt nie wynalazł w 100% bezpiecznego rozwiązania czy systemu w cyberświecie. Sam premier Gawkowski wczoraj w wywiadzie w jednej z stacji telewizyjnych powiedział, że Polska jest atakowana na masową skalę codziennie. To idzie w tysiące. Dajemy odpór, ale mówi 99% ataków jest neutralizowanych. Natomiast nie ma takiego systemu i musimy zawsze się z tym liczyć, że prędzej czy później to zapuka do naszych drzwi. I to nie jest tak, że państwo jako administratorzy będziecie za to karani. Nie. Czy będziecie za to ponosili konsekwencje. Pod warunkiem właśnie, że dokonacie określonych analiz ryzyka, będziecie mieli określone procedury, będziecie mieli przeszkolony personel, jak zareagować i tak dalej. Bo to nie jest tak, że powtarzam, jesteście w stanie w 100% się obronić. Z jednej strony powiem tak przekornie, może i dobrze, że takiego systemu nie ma, bo jeżeli on by był, to by już nasi wrogowie go dawno mieli. I byśmy na dobrą sprawę nie wiedzieli, co oni mają, tak? To tak trochę oni by wcześniej na pewno nasi wrogowie już by mieli ten szeroko pojęty, czyli mówię o świecie przestępczym oczywiście, bądź państwa, które nie są naszymi sojusznikami. Plan ciągłości działania. To nie jest, z jednej strony wydaje się, brzmi bardzo skomplikowana materia, ona jest dopiero skomplikowana w momencie jej realizacji. Natomiast do tego służą określone testy. Szanowni państwo, kluczowe to jest właśnie pokazanie tych krytycznych procesów, które w organizacji są i muszą być zachowane, żeby nawet nie kluczowych, tylko krytycznych. A co to są krytyczne procesy? To są te, które służą do realizacji podstawowych zadań statutowych danej organizacji. I one muszą być jasno pokazane. Jakie minimalne zasoby kadrowe, jaki sprzęt, gdzie to może być zlokalizowane, w domu, w siedzibie zastępczej, bo to różnego rodzaju są organizacje, tak? Żeby statutowa działalność organizacji przy minimalnych zasobach kadrowych i oprzyrządowaniu mogła być realizowana. Potem określamy kluczowe procesy, czyli te ważne, powiedziałbym, tak? Te procesy, które jednak też są, ale nie są aż tak krytyczne, czyli na przykład
ciągłość działania powinna przewidywać, że one mogą być zawieszone na tydzień, na 2, ale to już żadne państwo, żadna władza, żaden rząd, żaden wojewoda czy burmistrz i tak dalej. To kierownik jednostki organizacyjnej zna specyfikę swojej organizacji i to on powinien określić. Powinien określić również, jakie skutki zawieszenia danego procesu mogą przynieść dla organizacji. Często dla instytucji publicznych są to skutki wizerunkowe. Nie tylko, że jest wyłączona, wizerunkowe, a wizerunkowe też i finansowe. Natomiast wyłączona funkcjonalność, brak dostępności do usług. Mieliśmy ostatnio brak dostępności do rejestru PESEL przez jakiś czas, tak? Ale państwo widać tu szybko zareagowało i tą funkcjonalność przywrócono. Czyli są procedury, są mechanizmy, które tą ciągłość już na wysokim szczeblu. Ale u państwa musicie mieć określone krytyczne procesy. A żadne państwo, jeszcze raz powtarzam, żaden rząd nie określi tych krytycznych procesów, tylko i wyłącznie kierownik jednostki organizacyjnej. Dziękuję. Dlatego naprawdę tak ważne, dlatego na przykład tak ważne jest zrobienie planów urlopów pracowników. Znowu, zwykła, prosta rzecz, a pozwala uniknąć naprawdę wielu kłopotów. Na przykład ostatnio w instytucji przerabiałam sytuację, gdzie w tym samym czasie 2 pracowników działu kadr było na urlopie. Dyrektor podpisał, nie ma, kadry zamknięte przez 3 tygodnie. W momencie, kiedy kadry wróciły z urlopu, od razu w poniedziałek główna księgowa poszła na urlop. Po czym zaczynają się telefony od osób współpracujących, że nie dostali umów zleceń, umów o dzieło w terminie. No bo kto miał zrobić, jak przez kilka tygodni nie miał kto? Albo nie było kadr, albo nie było księgowości. I teraz ja zaczęłam swoją wypowiedź na samym początku od zaufania. Wprowadzenie takich procedur, choćby tego, żeby ludzie się zastępowali, mieli odpowiednie dostępy, upoważnienia do tego, żebyśmy nie byli uzależnieni od tego, czy jedna osoba, która robi przelewy, jest w pracy, a jak jej nie ma, to koniec. Nie wychodzą absolutnie żadne przelewy, tak? Takie rzeczy, oprócz tego, że budują bezpieczeństwo wewnątrz instytucji, budują również zaufanie wokół instytucji. Szkolenie pracowników. Zaczął Pan o dronach. Jest mi to sytuacja szczególnie bliska, ponieważ pochodzę z tamtych rejonów i ostatnio jak zawyły syreny w Świdniku i w Chełmie, po kilku dniach dowiedzieliśmy się, że miały również zawyć w moim rodzinnym mieście, czyli w Krasymstawie, ale nie zawyły. Dlaczego? Bo się okazało, że człowiek, który siedział na dyżurze, był nieprzeszkolony i nie umiał włączyć syren. I jak się później tłumaczono jakby w mediach, w momencie, kiedy pojawiły się dyżury całodobowe, starosta miał 2 pracowników, musiał oddelegować kolejnych, oddelegował z Wydziału Kultury, ale nie zdążył ich jeszcze przeszkolić. No to są jakby doniesienia medialne, więc jak było faktycznie, nie wiemy. Wiemy, że syreny nie zawyły, bo pracownik nie umiał ich włączyć. I teraz pamiętajmy o tym, że nigdy nie wiemy, co przed nami, co się wydarzy, a tak właśnie proste rzeczy jak to, by cały dział w tym samym czasie nie był na urlopie, by mądrze zaplanować urlopy, by mądrze zaplanować zastępstwa, by dostosować urlopy do natężenia pracy. Ja sama pracowałam kiedyś w instytucji, gdzie podjęłam decyzję, że w sezonie, kiedy mamy najwięcej wydarzeń, czyli czerwiec, lipiec, sierpień, osoby, które nie mają dzieci w wieku szkolnym, nie chodzą na urlopy, bo wtedy mamy najwięcej wydarzeń. Nie mogę rodzicom dziecka szkolnego zabronić wyjechać z dzieckiem na wakacje, bo jak nie wyjedzie w sierpniu czy w lipcu, nie wyjedzie w ogóle. Ale osoby, które nie mają dzieci w wieku szkolnym, przykro mi, tak jest skonstruowane prawo, pracodawca o tym decyduje. Decydujemy o tym, że w momencie największego natężenia urlopów brak. W Muzeum Powstania Warszawskiego, z którym miałam przyjemność przez kilka lat pracować jako wolontariusz, w sierpniu nikt nie pójdzie na urlop, w lipcu nikt nie pójdzie na urlop, bo mamy obchody, mamy najważniejsze wydarzenia w tej instytucji. Jest to dla wszystkich oczywiste. I teraz pytanie, czy w Państwa instytucjach nie ma takiego momentu, kiedy po prostu stajemy na baczność, tak? I wiemy, że żeby ciągłość działania była, ciągłość instytucjonalna była, no niestety wszyscy, nie tylko dyrektor, bo to nie jest problem tylko dyrektora, znaczy to jest super, jak pracownicy sobie zdadzą z tego sprawę, że to nie jest problem tylko dyrektora. Dyrektor jest w najgorszej sytuacji, kiedy ma pracowników, którzy mówią, ale to jest pana problem i wtedy faktycznie ten dyrektor ma problem.
Ale jest odpowiedzialność dyrektora, tylko że mamy zespół, działamy i pracujemy w momencie, kiedy cały zespół pracuje na instytucję, nie na dyrektora też, tak? I dyrektor też musi pracować na instytucję, nie na siebie. I właśnie w takim momencie warto to wszystko dobrze zaplanować, bo nie wiemy, co się za chwilę wydarzy, nie wiemy, jakie mogą być konsekwencje tego. Uwielbiamy pracować na zasadzie, bo do tej pory nie było to potrzebne, bo do tej pory nic się nie stało. I ja też miałam sytuację, kiedy nigdy nic się nie wydarzyło na wydarzeniu. Zawsze miałam ratowników medycznych. Pracownicy na początku krzywili się, że muszą szykować dodatkową umowę i dodatkowe 2000 idzie na wydarzenie, po czym mieliśmy zatrzymanie akcji serca na wydarzeniu. Człowiek był reanimowany, uratowaliśmy mu życie. I wtedy nawet na zwykłe targi, gdzie nie było żadnych tańców, hulańców, tylko ktoś stał i coś sprzedawał, pracownicy chcieli ratownika medycznego na wszelki wypadek, tak? Bo zobaczyli, że faktycznie może coś się stać. I już mówię do znudzenia. To są naprawdę bardzo często proste rzeczy, podstawowe. Uzupełniając, szanowni państwo, warto przypomnieć sobie COVID. Nieformalnie te plany ciągłości działania działały. Przecież instytucje wprowadzały pewną ciągłość działania. Nie mieli to opisane, ale, bo to jest tak, bezpieczeństwo rodzi się przez łzy niestety, tak? Mieliśmy te łzy covidowe i wtedy organizacja sobie zdała sprawę, że to bezpieczeństwo jest, już nie mówię o tej wyświechtanej piramidzie Maslowa, przy całym szacunku do tej piramidy, ale że bezpieczeństwo jednak jest prawie na wierzchołku, tak? Pamiętajmy o tym. Ja chciałam jeszcze tutaj też uzupełniając zwrócić uwagę na jeszcze bardzo ważny element, że musimy wiedzieć przy planach ciągłości działania nie tylko co robimy, ale też kiedy i kto. Dlatego tutaj właśnie ta struktura organizacyjna i jasne przypisanie odpowiedzialności poszczególnym pracownikom, zarówno na wypadek takiej bieżącej pracy, jak i ewentualnych zastępstw, jest bardzo istotna. Dlatego, że też z praktyki wiem, że jeżeli ta odpowiedzialność w jakiś sposób jest rozmyta, to bardzo często jest tak, że pracownicy sami z siebie nie będą się poczuwać, że jest to do nich. Dlatego tutaj bardzo ważne jest to, żeby pracownicy w odpowiednich dokumentach, regulaminach organizacyjnych mieli jasno skonstruowane zasady działania i odpowiedzialności i żeby te plany ciągłości naprawdę były przećwiczone. Dlatego, że jeżeli przygotujemy dokument, który ktoś tam raz w roku aktualizuje albo przegląda, to prawdopodobnie w momencie, kiedy trzeba będzie z tego planu skorzystać, on nie zadziała tak, jak powinien. Jeszcze uzupełniając, w planie ciągłości działania nie tylko chodzi o to, żeby sprawnie działał system teleinformatyczny, że ma jakieś tam agregaty wsparcia czy cokolwiek. Przede wszystkim zarządzanie to osoby kierujące jednostką organizacyjną. Pan prezes w randze wiceprezesa, dla nas tutaj prezes, też jest alibi na działanie w określonej sytuacji, gdy pana profesora Wróblewskiego nie będzie, wyjechał, ma takie prawo, ale jest jeszcze jeden zastępca i kolejny zastępca, a więc jest tu krotność taka zarządcza, która powoduje, że w jednostkach też powinniśmy o tym pamiętać, że ja często gdzieś obserwuję, jest jeden inspektor, gigantyczna jest instytucja czy firma i jedna osoba inspektora. Oczywiście nie mówię o tym, żeby komuś narzucać, ale to rozsądek, rozwaga, ocena tego właśnie, o czym pan prezes mówił, ryzyka sytuacji, gdy kogoś nie będzie fachowego, to nie zadziałamy, bo nie wiemy jak. Jak nie mamy fachowca od tego, żeby włączyć syrenę, to nie zadziała ta syrena. I wiele takich rzeczy jest. Co więcej, ja zauważyłem nawet taką dość ciekawą historię, mianowicie przejrzałem plany zakładowe, bo jeżeli mówimy tutaj o NIS-ie, o ustawie o Krajowym Systemie Cyber, to ta nowelizacja, która była dostępna i teraz wersja 7, ona nakreśla pewne zadania. Trzeba wygospodarować na przykład środki finansowe, trzeba szkolić ludzi, trzeba mieć gwarantowany dostęp taki i tak dalej. Trzeba mieć łańcuch wartości, mówi NIS-2, czyli sprawdzonej informacji i łańcuch dostaw sprzętu, który też jest sprawdzonej jakości. I teraz ja się tak zastanawiam, jeżeli w planie zakładowych kont nie ma paragrafu dedykowanego
bo nie sprawdziłem, nie zauważyłem w jednostkach sprawdzanych, tu zastrzegam, że nie we wszystkich, ale w sprawdzanych. W placówkach oświatowych nie ma paragrafu i mówiąc popularnie, bo tak to nazywają, nie ma konta wydzielonego czy subkonta na bezpieczeństwo informacji i na cyberhigienę i na cyberochronę. No to jak ci dyrektorzy instytucji kultury i placówek oświatowych mają to zrealizować? Kiedy ich środki finansowe, budżetowe przekierowane z organu prowadzącego lub organizatora są takie, jakie są. I tam nie ma pola manewru, że ja sobie tak przerzucę z tego konta na to konto, a z tamtego konta na to konto i będę szkolił pracowników, przez co szkolenia na temat bezpieczeństwa informacji odbywają się, pani Dario, jak często? Od czasu do czasu. Od jednego dzwonu do drugiego. Jak się coś wydarzy, to... A przecież w NIS-ie mamy napisane cykliczne, ustawiczne szkolenie, doskonalenie, czyli nie wiem, co 2 miesiące, co 3 miesiące. Poruszać nowe problemy, a nie, że przyjdzie ktoś, tak wyśpiewa trochę o RODO, trochę o czymś tam, trochę postraszy, trochę nie postraszy, bo nawet gdybym chciał powiedzieć tak, dobrze, jesteśmy w szkole, jest nowy rok i przychodzą mi tacy, którzy byli w galerii, w żółtych kamizelkach, albo siadają na widowni i mówią tak, jaki piękny spektakl, ale aktorzy są tam prawie nadzy i Sean Patrole będą fotografowały i zamieszczały w mediach, wykorzystują sztuczną inteligencję. Niech państwo w podsumowaniu odniosą się do tego, co powiedziałem przed chwilą. Nie ma kasy, jak zadziałać, jak przeciwdziałać temu, co w tej sieci z AI się dzieje. Jako dżentelmen oddam głos paniom. Myślę, że tutaj też bardzo ważna jest ta świadomość organizatorów. W sensie bardzo ważne jest, by organy nadzorujące, czy szkoły, czy instytucje kultury same miały tego świadomość. Bardzo ważne jest, by samorządowcy też zaczęli się takimi rzeczami interesować. Ja powiem tak, no w samorządach zajmuje się tym jakiś wydział kultury. Też nie oczekiwałabym, że w tym wydziale jest osoba przeszkolona w zakresie cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych i tak dalej. Więc też te jednostki w ramach urzędów powinny ze sobą współpracować, powinny tworzyć rekomendacje dla instytucji kultury czy dla jednostek oświatowych, tak by pomagać dyrektorom podejmować decyzje, tak? Bo tak jak jest w instytucjach kultury, no nikt za dyrektora decyzji podjąć nie może. Organizator może coś zasugerować, może przygotować rekomendacje, ale nie może dyrektorowi powiedzieć, że takie konto ma pan założyć. To może być jako dobra praktyka. Więc tutaj bardzo cieszy zainteresowanie tą konferencją pracowników instytucji. Nie wiem, jakie jest zainteresowanie pracowników jednostek samorządu terytorialnego tą konferencją, ale też to jest bardzo ważne, żeby takie studia podyplomowe, konferencje są poświęcone również pracownikom ze strony organizatora. Pieniądze. Każdy zawsze panu powie, że ich nie ma, że ich jest za mało. No ale to ile ich potrzebujemy? Nie wiemy. Czy to trzeba 500 zł miesięcznie? No bo to już inaczej taki dyrektor zareaguje. Czy potrzebuje 50 000 miesięcznie, tak? Jak to ocenić? Jak to oszacować? Kto mu to może zrobić? Jak on ma przewidzieć, na co ma się przygotować, tak? Lepiej mieć cokolwiek i nawet założyć sobie, że będę mieć, nie wiem, 5 000 rocznie na wszelki wypadek. Jak to zrobić? Ci ludzie tego nie wiedzą, tak? Ktoś im musi pomóc to oszacować w jakiś sposób. Tak. Ja też tak słuchając, tak sobie myślę, że tutaj finalnie znowu wracamy do tego, żeby w danej instytucji była osoba, która, a tak naprawdę tutaj myślę, że bardziej mówimy o zespole osób, które mają dostateczną wiedzę, aby tym osobom, które daną jednostką zarządzają, mogły przedstawić różne wersje, scenariusze i możliwości. Bo finalnie tutaj zarówno jeżeli chodzi o wydatkowanie środków, stosowanie zabezpieczeń, możemy zastosować bardzo różne często konfiguracje. Chodzi o to, żeby one były jak najbardziej optymalne i żeby osoby zarządzające mogły podjąć świadomą decyzję w zakresie na przykład tego, że
chcemy zastosować dane rozwiązanie technologiczne, na które nas w tym momencie nie stać, ale planujemy sobie te środki w budżecie, zastanawiamy się, czy są jakieś dotacje, formy pozyskania środków na pozyskanie tego narzędzia, a co możemy zrobić w międzyczasie, czy możemy zastosować na przykład kilka innych rozwiązań, które dadzą nam podobny efekt. Tylko żeby móc podejmować tego typu decyzje, potrzebujemy właśnie tej osoby, a najczęściej tutaj mówimy o zespole osób takich jak inspektor ochrony danych, czy zespół informatyków, czy wyznaczony ASI, żeby mieć w ogóle możliwość porozmawiać o tych rzeczach, które są faktycznie potrzebne, które wynikają też z czynności audytowych, kiedy sprawdzamy i badamy, co my w ogóle mamy, czego nam brakuje, nad czym musimy się zastanowić i nad czym należy popracować, bo bez takiej inwentaryzacji tak naprawdę trudno się rozmawia o tym, czego potrzebujemy. Więc najpierw trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie mamy potrzeby, w którym miejscu w tej chwili jesteśmy i zacząć rozmawiać o tym, co możemy wdrażać. I często te wdrożenia będą wymagały pewnego oczywiście czasu, harmonogramu, bo nie wszystko uda się zrobić szybko. Natomiast jeżeli zaczniemy, no to po jakimś czasie, najczęściej to jest gdzieś tak z mojej praktyki kilka miesięcy, czasem nawet może do 2 lat, ale w którymś momencie patrzymy na co zostało wykonane i okazuje się, że naprawdę jesteśmy już w bardzo dobrym miejscu, które dalej możemy rozwijać i monitorować. To jest tyle wątków. No, żyjemy w ciekawych czasach, szanowni państwo. Już jesteśmy na etapie na razie dezinformacji, potem jest destabilizacja, potem kryzys. Jak się nie opanuje kryzysu, no to może być najgorszy scenariusz, czyli, no nie będę głośno mówił, ale jesteśmy na etapie dezinformacji, szczególnie w tym świecie, cyfrowym. To jest bardzo ważne. 2 rzeczy mogą, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, daną jednostkę sprowadzić, cudzysłów, na dno. To jest bezpieczeństwo maksymalne i bezpieczeństwo minimalne. Nie ma czegoś takiego jak bezpieczeństwo maksymalne. To można budować, obudowywać się i tak dalej, wydawać środki finansowe i można zbankrutować. Tak? Nie ma czegoś takiego. To samo w kontekście bezpieczeństwa minimalnego. Nie wolno jakby minimalne środki techniczne, fizyczne zabezpieczenia stosować w organizacji. Takie jakoś to będzie, tak? Jakoś to będzie. Podstawowym pojęciem to jest bezpieczeństwo optymalne. Czyli to państwo, jako kierownicy jednostek i wasz personel odpowiedzialny za obszar ochrony danych osobowych, część administracyjna, bo znając życie w departamentach, w wydziałach administracji często są osoby odpowiedzialne za umowę ochrony osób i mienia, również za kwestie związane z szeroko przyjętym personelem pomocniczym w postaci sprzątania i tak dalej. To wy powinniście budować to bezpieczeństwo optymalne, bo znacie specyfikę jednostki. RODO już obowiązuje, szanowni państwo, ponad 7 lat. Dobrze liczę? Tak, 7 lat. 7 lat. To już ten temat jest cały czas poddawany różnego rodzaju dyskusjom, ale jak widać dzisiaj byśmy sobie nie wyobrażali świata bez RODO. No, ciężko by było funkcjonować też w kontekście choćby świata, szczególnie świata zewnętrznego. Proszę zobaczyć, co się dzieje na platformach sprzedażowych azjatyckich. One są dla naszych podopiecznych bardzo wygodne, bardzo tanie, ale nasi podopieczni, osoby, no i my też, korzystają osoby dorosłe z platform chińskich. Temu, Shein, przy całym szacunku, przekazują dane do państwa na dobrą sprawę. My nie wiemy, gdzie te dane, jak one są przetwarzane, jak mogą być egzekwowane nasze prawa. Czy mamy prawo do usunięcia tych danych, czy mamy prawo do wglądu, jak są przetwarzane. A tam naprawdę duża wartość danych hula. Te państwa często nas profilują, nie indywidualnie, tylko społeczne zachowania całych naszych państw. Reakcji. Model europejski od modelu szczególnie azjatyckiego, nie chcę wskazywać na państwo, różni się tym,
że my Europejczycy, szczególnie w działalności określonych służb, skupiamy się na konkretnym zagadnieniu bądź zagrożeniu. A państwa azjatyckie, szczególnie Chiny, działają na zasadzie odkurzacza. Wszystko wchłaniają, a dopiero tam analizują. I widzimy, co się dzieje, jak Europa stanęła przez 2 lata w postaci COVID-u, a jak Chiny poszły do przodu. My stanęliśmy. A gdzie stanęliśmy? Szczególnie w cyberświecie i zagrożeniach wynikających z tego świata. Dlatego ja się bardzo cieszę i bardzo dziękuję panu prezesowi i Wyższej Szkoły Logistyki, że poruszacie temat tej higieny, bo od tego się zaczyna, tej higieny cyfrowej. Jeżeli naprawdę szkoły nie wyedukują nam odpowiedzialnych obywateli, tylko będziemy szli na skróty poprzez dostępność narzędzi cyfrowych i zdobywania tylko i wyłącznie wiedzy za pośrednictwem narzędzi cyfrowych, a życie zupełnie inną naukę daje. Zupełnie inną naukę daje. A nasze otoczenie, naszego kraju, my nie jesteśmy samotną wyspą. Wiemy na dobrą sprawę, co się dzieje i na dobrą sprawę nie wiemy, co się będzie działo. Jeszcze 10 lat temu, 5 lat temu byliśmy w stanie powiedzieć, co będzie za 5 lat. Dzisiaj już nie, panie prezesie, szanowni państwo, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co będzie za 5 lat. Co więcej, dzisiaj każdy scenariusz najgorszy, jaki nam przyjdzie do głowy, w naszym odczuciu jest realny. Jeżeli ktoś by zrobił jakąś analizę, że Polsce grozą działania wojenne w 2026, to nie wiem, jakby go potraktowano na wielkich sympozjach i na wielkich seminariach. Tak? Także ja to pamiętam te dyskusje, tak? Także nie chcę wchodzić w globalne rzeczy, ale celowo je porusza, bo jak sobie wychowamy młode pokolenie, szczególnie mówię tu o placówkach oświatowych, szkołach, i bardzo dobrze, że ten NIS-2 będzie właśnie obejmował ten obszar edukacyjny, tak będą owoce na przyszłość, jeśli chodzi o naszą podstawową wartość, jaką jest nasze życie i nasze państwo. Dziękuję bardzo. Serdecznie Państwu dziękuję za podsumowanie tak bogatych wypowiedzi i w szczególności tego, co Pan Prezes podkreślał. Proszę pamiętać, że za bezpieczeństwo informacji, za odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych RODO też o tym mówi wyraźnie i to, co Pan Prezes podkreślił. Aktywni pracownicy, zaangażowani, zachęceni, to oni budują bezpieczeństwo. Szef ma wiedzieć, że może polegać na tym, który jest zarządcą teleinformatycznym, na tym, który jest proceduralnym, na tym, który potrafi odpowiednio digitalizować i zabezpieczać, archiwizować te wszystkie rzeczy i tutaj musimy poprzez to, o czym była mowa też i w NIS-ie, i w innych ustawach, żeby pracownicy nie przestali się obawiać tej ciągłej opresji, że RODO to jest tylko karanie, to są naruszenia, incydenty i tak dalej. Nie, urząd przecież wielokrotnie to podkreśla i wielokrotnie prowadzi takie zajęcia, które właśnie mają uzmysłowić prostą rzecz. Czym jest ta podstawa prawna? Żeby w szkołach dyrektorzy i pracownicy wszyscy wiedzieli, że podstawa prawna to jest taki artykuł wskazany, że chroniąc dane osobowe, nie tylko chronimy przepisami RODO, ale kodeksem pracy. Że przepisy prawa oświatowego wskazują, jak chronić te dane, że ustawa o ochronie osób i mienia też chroni i gromadzi dane osobowe, że monitoring jest opisany w bardzo wielu przypadkach jednoznacznie i można go stosować. I żeby łączyć te przepisy, my dlatego podkreślamy to z całą mocą, że zamiarem, który uczelnia tutaj podjęła, zorganizowanie studiów, zarządzaniem w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego najszerszego z możliwych pojęć w placówkach oświatowych, instytucjach kultury ma sprzyjać temu, że w pewien sposób wpiszemy się w taki termin, to ja stosunkowo gdzieś tam staram się zaszczepić, jako logistykę edukacji informacyjnej, czyli logistyka, która od nas tu wychodzi, to jest nic innego jak planowanie dostarczania czegoś, produktu, jakim jest też informacja. Oczywiście w odpowiedniej formie, w odpowiedniej treści, bo nie ma co ukrywać, pan prezes już o tym mówił. Treść, czyli informacja, to zarówno ta prawdziwa, jak i fałszywa, to też jest informacja. I teraz umiejętność odróżniania jednego od drugiego w tej cyberhigienie,
która jest systematyczna, ciągła, codzienna, a nie tak od czasu do czasu, raz na miesiąc umyjemy się i jest po sprawie i dalej higiena. Nie, nie, nie. To są nawyki, to są dobre nawyki, to są dobre postępowania, to jest właściwe podejście do sprawy i myślę, że ta cyberhigiena i cyberochrona w oświacie i kulturze jeszcze do nas wróci. Ja Państwu najserdeczniej dziękuję i Panu Kanclerzowi i kierownictwu uczelni za ugoszczenie nas w tej sympatycznej sali i towarzystwie. Dziękuję bardzo.